Tu gramy razem. Integrujemy. Inspirujemy do rozwoju. Inicjujemy działania. Wierzymy we współpracę. 41 miast i gmin. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce. You know, sometimes a name is more than just a name. So when the world comes up with everyday challenges, we reply. When it's time to move over, we reply. When ideas meet reality, we reply. When it's time to innovate, we reply. And when it seems everything's been said, we change. To the messages we reply. To the emails we reply. To the calls. To that call we reply. To haters, we reply. To stock phrases we reply. To stock videos we reply. To stock answers we reply. To invitations to coffees, to meetings, to parties we reply. And to the next challenge, we reply. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie. Innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. PKO Bank Polski. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Witamy trzeciego dnia na Śląskim Festiwalu Nauki. To 7. edycja, przypomnę dla porządku. Moi drodzy, tutaj na tej scenie dzisiaj przez cały dzień mnóstwo różnych aktywności, ale już teraz energetyczny show, który przyda nam się w poniedziałkowy poranek. Widzę, że tutaj publiczność jest już gotowa, więc nie będę przedłużać. David Price i jego Science Show. Brawa! Thank you very much. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Thank you very much for that. My name's David. I work for a company called Science Made Simple. And I've got a fantastic job. I travel all over the UK, my country. I travel all over Europe. I travel all over the world, talking to incredible people like you about science, technology, engineering, and mathematics.
Now, today's a little bit different. So we are going to talk about lots of science, but I'm also going to let you into some secrets of how to get that science to come alive for your families or your teachers or anybody. Okay? I do that. That's what I do. I'm a street performer, but I don't juggle. I don't do magic. I only do science. Let's start. And if we're going to start, we better warm up, because this is performance science. You need to warm up before a performance. So if you all stand up. Adults as well. And you people at the back though. Get your pointy finger, your right pointy finger, and do that. That. So what I'm doing now, that. And you're going to write your name, your first name, with that finger. So go. I'm David, so I'm writing David. Sort of. Well, some of you have longer names and some of you have shorter names. Now with your left finger. Go. Well done. Now it gets tricky. Now with your right big toe. Go. Now with your left big toe. Go. And now, I want you to turn 180 degrees, so you're facing the opposite way. And what you're going to do now is write your first name with your bottom. Go. Nice moves though. And give yourselves a round of applause. We're warmed up. Now you can sit down. Have a seat, have a seat, have a seat, people. Now you're probably wondering why we did that. What you did there is you communicated with your bottom. There are lots of animals that communicate with their bottoms, like the honeybee. The honeybee waggle dance. They're not spelling their names, they're telling the other bees where the best nectar might be, or where the best flowers might be. Sometimes if you dance your science, you don't just get the facts up here, you get a positive emotional experience in here. And maybe you remember that science for the rest of your life then. And that becomes a very powerful thing. Street performers are getting people to dance all the time. Well done, you warmed up. Great, our first little demonstration. And I've got a question for you. What is sound made of? Does anybody know what sound is made of? No? Okay. I'll give you a clue. Get your hand like this. Get your hand like this, people. Like this. Put your hand like this. Grab hold of your throat. Don't squeeze too hard. On 1, 2, 3, give me a nice, deep,
Hum, hum, hum. Okay. What could you feel? Could you feel something here? Who said that? Vibration. Yeah. Now, I agree with you. I think sound could be made of vibrations. But we are scientists. We need more evidence. We need more proof. Here is a balloon. Here we go. Some of you might not like this sound. Well, that's a truly awful sound. Now, you could hear the sound. I could feel the vibration in my fingers. But you couldn't see them because they were too fast. Let's try and make those vibrations bigger. Here I have the second largest whoopee cushion in the world. Somebody said fart bag, and I understand what you mean when you say that. But this has been in my car overnight, and it's got all stiff. So I need somebody to help me stretch. I tell you what, I'm going to come down here. Yes, I'm going to come down here. Whoop, not falling over the cable while I do so. Let's have a look. Let's have a look. Just I think. Could you grab hold of this, please? Both hands. Oh, I tell you, you're stretching a bit. Stand up a little bit. Hello. Come here. And your name, please. Camila, this is the audience. Audience, this is Camila. Now, Camila, let's stretch this between us. This is good. You're good at this, Camila. I tell you what, Camila, follow me. You really need steps closer to the stage. Camila, you've just agreed to sit on the second largest whoopee cushion in the world. But first we've got to blow it up. So if you hold it like that. Great. Here we go, people. 3, 2, 1. Didn't work. Take a long time. Which is why I have one of these. Here we go. And it's going to get bigger. And bigger. And bigger. And bigger. Keep hold. And bigger. I really hope it doesn't explode. There we go. Okay, Camila, let go for a second, just for a second. And here we have the second largest whoopee cushion in the world, people. Oh yeah. And Camila. What we're going to do, you're going to sit on it now. So if you stand there, face the other way,
And on 1, 2, 3, sit down slowly, okay? Slow is good. You lot have a job. Watch this end. Look for the vibrations, listen for the sound. 1, wait for it, Camila. 1, 2, oh, come on, it won't straighten up. There we go. 1, 2, 3. Sit. Back to the Woo! Beautifully done. Give Camilla a huge round of applause. Thank you. You can sit down there. Thank you very much. Well done. Well done. Well done. How many beans would you have to eat to achieve that? Another round of applause for Camilla here. Well done. Well done. Well done. Sometimes you can use humor to make people laugh and join in with your science with you. Street performers know to do that very, very, very well. We can do so as science communicators as well. If you wanted to do that yourself at home, you could. By making one of these. You could make this at home or school very, very easily. It's called a glovophone. Cardboard tube, rubber glove, bit of plastic drinking straw. Sticky tape together like you see. And then you stretch the membrane over the tube, the glove over the tube, and keep it stretched by pulling down on a finger. Here we go. Now I'm going to come into the audience, and when I do, I'm going to put this against your nose. Tell me what you feel. Where? One more. Lady here. And you're feeling vibration. Whoo, sweating. If we make our demonstrations out of everyday materials, then potentially everybody can have a go. I really hope you make these at home or school, and then you talk to your teachers and you talk to your parents and you drive them crazy with science. And isn't that a powerful thing that you're doing if you think about it a little bit? Well done. Now, you're a great audience, and I'm going to have a competition with you. We are going to have a competition between you and me. Here I have 3 cups. I'm going to put some water into one of the cups.
Now we're going to play a game. You have to tell me where the water is. I'm going to start moving the cups around. Slowly at first. In here? In here? In here? So definitely not in here. And you're right, people. Give yourselves a round of applause. It's 1-0 to you. It's 1-0 to you. The water is in here. Here's your evidence. But this time I'm going to go faster. In here? In here? In here? So not in here. Oh, you're good, people. You're really good. You got it right again. Give yourselves another round of applause. Yep, you were right. 2-0. 2-0 to you. The water's in here. One last time, fastest of all. This time I'll get you. How are we doing time-wise? Oh, doing fine. Right. Here we go. Fastest of all. Watch it. You know the water starts here. In here? In here? In here? So not in here. So that must mean, oh dear, that must mean it's in here, doesn't it? It must do. It must do. It absolutely must do. Dear me, it must mean it's in here, madam, mustn't it? I mean, this is not my fault. This is your scientific choice, people. You made this choice, not me. 3, 2. Whoa, God, sorry, man. There we go. Have a look, I tricked you. Not ice, not ice. We soaked up that water. We made it into a gel. There was a substance in here, now over this lady's head, sorry about that, called sodium polyacrylate. Very, very good at soaking up liquids like water. Now, when you were much smaller, you would have worn a piece of clothing that had lots of this in it. What was that? What was that clothing? Anybody know? I'll give you a clue. A diaper. How would you say this in Polish? One of them. One of those. Now, if you cut these open at school or home with your teachers or your parents, they're full diaper. They're full of this white powder.
does the same job soaking up the liquids that babies make. You know what I mean? Let me tell you a story. Once I was at the seaside, and I saw a lovely baby and a mother and father. I think the baby had never been to the seaside before. It was wearing a brand new diaper. And mum and dad were so happy to be with the baby, and they were all holding hands, and they ran into the sea like this, and they were having a great time. They were so happy. But when the baby came out of the water, it was walking more like this. Because the diaper had soaked up lots of liquid, lots of water. There you go. We can use, and street performers often do, little stories to get our public to listen to our science. But also, we can use that nice risk, that jeopardy, that isn't going to kill anybody, that's going to make our audiences buy into what we talk about. Anybody can use jeopardy, not just street performers, not just people like me. You can as well. Excellent. We're doing well here, people. Here we go. Oh, yeah. Just time for one more thing, I think. What is that? Balloon. What color is it? You got a red balloon. Yeah, observation, people, observation. Here we go. And what do we fill balloons with? Air. Do you think that I can get my mobile phone into this balloon using science? Hands up if you think yes. Hands down. Hands up if you think no. Okay, hands down. Hands up if you don't care. Okay, here we go. Mobile phone. What is a balloon made of? Rubber. Yeah, latex some people call it, doesn't it? Long chains of molecules of stuff. Here we go. And when I push here, I'm using something that begins with F in English. F-O-R-C-E. A force. 3, 2, 1. Ha! Round of applause there, I think. A little round of applause there for David. Thank you very much. Would you like me to turn the phone around? Yeah? You'd like me to turn the phone around? Okay, I'll turn the phone around. I turned the phone around. You told me to turn the phone around. I turned it around. Or do you mean turn the actual phone around? Okay. You want to see the back? Okay, there's the back. There's the back. There's the back. There's the back of the phone, people. You want me to move my hand? Do you want me to move my hand? Yeah. Right. What I want you to do is shout out, David, on 1, 2, 3. David, move your hand. 1, 2, 3. Louder. 1, 2, 3. Even louder. 1, 2, 3. Okay. I'm moving my hand. You told me to move my hand. I'm moving my hand. Hello. Oh, you meant this hand. Why didn't you say so? See, sometimes in science, you need good questions to get good data. Aha. Here we go.
Now, you could try this at home yourself, but be very careful. It's very easy to drop your phone when you're practicing. Do it over something soft, your bed or a sofa or something like that, something really soft. People, this is going to be the end of the show. My name's David Price. That was Science on the Streets. We are Science Made Simple. Tell all your friends of the demonstrations you've seen today. Cut open some nappies to look at the sodium polyacrylate. Make a glove a phone, or even try using science, putting a phone inside a balloon. Ah! Thank you very much, people. That's the end of the show. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Cheers. Woo! Bye-bye, people. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.
Moi drodzy, nasz kolejny gość, który już teraz pojawi się na tej scenie, to wyjątkowy gość, ale myślę, że stałym bywalcom Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice dobrze znane. Dla niego nauka w Gwiezdnych Wojnach czy w Parku Jurajskim nie mają żadnych tajemnic, bo napisał o tym swoje książki i temu tematowi dedykował swoje książki. Ale Jon Chase, bo to nasza kolejna gwiazda, potrafi rapować. Potrafi rapować o nauce, potrafi rapować o fizyce. I to jak? Zaraz się przekonacie. Powitajcie Jona Chase'a. Brawa! Okay. Thank you. 1, 2. Dzień dobry, Katowice! Cześć! Good, good. So my name is Jon Chase and I rap about science. And I'm going to do some raps for all of you. So if you like science and you like raps, this is the place to be. Right. So we're going to kick off with a first rap about how science and technology gives us a better view of the world around us. The universe is the oldest thing that we know. It started in a huge expansion many years ago. The heat was so intense that motion floated through the show. But everything was cooling as the space began to grow. Eventually the particles cooled into atoms of hydrogen and helium dispersing at random. Some of them gathered under gravity's attraction, becoming the stars of the galaxy's mansion. The number of inhabitants, numbers in the billions. Each star's size, mass and temperature's different. Our star has a family we call a solar system. The planets and the moons and even rings going around them. The bigger outer planets are mostly made of gas. There's asteroids, comets and giant clouds of dust. The rocky planet Mars gets its colour from rust, and it's half the size of Earth without the liquid on its crust. We left Earth's cradle, landed on the moon, put satellites in orbit of other worlds too, looking through the lenses to get a better view of the things that are distant or really minute. There's nanotechnology, robots en route, and silicon chips helping us to compute as the world spins round and round and round through the days. The future is all up to you. Life in the universe, everything in cycles, days into seasons, years into lifetimes. Birth is the start point, death is at the end line. Everything decays as we move forward in time. Earth is a system that's always in motion, mixing up the elements and causing commotion. Volcanic lava flows caress the oceans, the coastline shaped by the force of erosion. The Earth's environment is perfect for life, containing all the elements it needs to survive. Life thrives in the oceans, soars through the skies, whilst land-loving animals avoid eagle eyes. Many life forms disappeared through mass extinctions caused by an ice age or comet's collision. But for all of the survivors who are still in existence, their genes are a record of them traveling the distance. We left Earth's cradle, landed on the moon, put satellites in orbit of other worlds too, looking through the lenses to get a better view of the things that are distant or really minute. There's nanotechnology, robots en route, and silicon chips helping us to compute as the world spins round and round and round through the days. The future is all up to you. The cleverest life form on Earth's humankind. Plot the rising population on a graph, see it climb. Our towns are illuminated, so are the skies. Familiar nights are brightened by the amber lights. Petroleum extracted by the work of nodding donkeys. We should make use of non-renewable energy. Electricity is vital to modern society, sent along the pylons and stored up in batteries. In the laboratories where science is embedded, many different particles are scattered and deflected. Using MRI scans, your brain is detected. But with a broken bone, an X-ray is recommended. We know that bacteria is the way we get infected, and how our inner bodies are so wonderfully connected. The bones and the muscle and the skin that surrounds it, it's given us the form that we all walk around in. To leave Earth's cradle, landed on the moon, put satellites in orbit of other worlds too, looking through the lenses to get a better view of the things that are distant or really minute. There's nanotechnology, robots en route, and silicon chips helping us to compute as the world spins round and round and round through the days. The future is all up to you. Thank you.
you? Are you good? Okay. I want to see if anyone can tell me the English words for these. What is the top one in English? Science. That's good. Can you say it louder? Science. Good. What about the next one? Good. The next one? Engineering. And the last one? Fantastic. Now, I'm going to do a rap about something in English that we called STEM. STEM stands for science, technology, engineering, and maths. But I need your help. I'm going to ask you what you know about STEM, mathematics, and I want you guys to shout out. Okay, let me see. Okay, girls, can I get a yeah? Okay, that was all right. Boys, can I get a yeah? Oh, I'm not sure who was louder. Maybe the girls? Maybe the boys? Girls? Yeah! Guys? Yeah! Okay, let's not think about even. That's perfect, right. When I ask you what do you know about STEM, mathematics, and I want all the girls to say science. Good. I want all the guys to go engineering. And then I want everyone to go technology. Yes, you guys are doing pretty good on this. I tell you what, I'm on TikTok, so what I'll do is I'm going to quickly do a check and see if you can do this, and then put it on TikTok later. So I'm going to go, what do you know about STEM, mathematics, and the girls go, science. The guys go, engineering, and everyone goes, technology. Okay, let's do it. Okay, so flip that around, activating TikTok camera. Okay. Let's see how loud you can get. What you know about STEM, mathematics and engineering? Right, doesn't matter because when we do the rap, you'll have another chance. Okay, let's go. This is about jobs and careers in science, technology, engineering, and maths. So guys, what would you like to be when you grow up? Yes, Zubair, what would you like to be? I think I like to be a doctor, miss. Oh, excellent. And you, Lucia? Miss, I think I want to be a politician. Politician, very good. Oh, Kuiper? Me? I want to be a number-loving scientist. Better recognize. When I was younger, I wanted to be a fireman. But now I'm older, I don't know where that fire went. Then I thought I could talk for the government, carry out my work for society's benefit. Now that I'm not a kid, my choice is important. A real opportunity to broaden my options. What could I be if I want to make a difference? Maybe an engineer, how about science? Well, I did it for my GCSEs. It never seemed to be something I'd achieve easily, but time and effort can boost the abilities. I guess it depends on how much that it means to me. I'm pleased to see these new medications. I would have been a doctor if I only had the patience. They make observations and build explanations with estimations based on known information. So, what you know about STEM, mathematics and science, engineering, technology? If you take a look back from me. Wait a minute, Jay. Well, that was all right. I give the girls like 3 out of 10. The guys, you got like 2 out of 10. So we're going to rewind, see if we can do it louder. You ready? Yeah? Okay, let's go. They make observations and build explanations or estimations based on known information. So what you know about STEM, mathematics and science, engineering? If you take a look back through history, science and maths was formed to solve mysteries. What you know about STEM, mathematics and science, engineering? Laying foundations on a firm grounding and find new ways to adapt the surroundings. SCT, don't forget mathematics, putting numbers on the world, helping us to understand it. That's 1 + 1 to some the basis of counting. Multiplication, division and subtracting. Maths is like a weapon that can help us understand how to spend our money better or measure a plot of land. It profited the taxman who kept it close at hand. And astronomers made calendars that gave us yearly plans. Maths is a study that can help us to relate with quantity, structures, spaces and change. Measuring and calculating motions and shapes.
to reveal the hidden patterns that the universe makes. Never studying the shapes of Pythagoras' theorem. Developing the decimals as powers of 10. Wasn't there in the beginning, but we'll stick it on the end. With the maths now, the SET is called STEM. What you know about STEM? Mathematics and science, engineering. If you take a look back through history, science and maths was formed to solve mysteries. What you know about STEM, mathematics and science, engineering? Laying foundations on a firm grounding and find new ways to adapt the surroundings. So look around for a slice of the sciences. See them everywhere, there's a world of appliances. New devices and enticing images. Healthcare, pharmacies and all types of physicists. Making gadgets and telecommunication with new ways to copy and store information. Exploring the universe to learn how it functions. Physics of the particles, the matters in motion. Even the notion of realistic graphics requires that you have an understanding of the physics. Then a bit of chemistry is just as fantastic. The CDs and consoles are molded from plastics. Many roles make the most of a chemist to check your deodorant or any cosmetics. Complicated chemicals and stuff they invented has given us materials we never have expected. So what you know about STEM, mathematics and technology? If you take a look back through history, science and maths was formed to solve mysteries. What you know about STEM, mathematics and science, engineering? Laying foundations on a firm grounding and find new ways to adapt the surroundings. Yeah, that was good. You still here? Yeah. Okay, so we have some more raps for you to join in with. Now, outside, was it cold? Yeah? Some of you like, nah, it's okay. We're used to it. Well, I've got a rap that tells you about the science of why it rains and the science of why it snows. So, I gotta say a word now, 2 words. Tell me if I got it right. This rap is about opad atmosferyczny. Okay, and in the UK, we call that precipitation. And it's about the rain and the snow and all water that falls out of the sky to the lands below. But why is it sometimes rain and why is it sometimes snow? That's what this rap will help you to know. Anything but, and all day we have this torrential rain and very heavy winds factoring this part of northern England. Prediction is for more to come. Precipitation, water falls out the skies, rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the times falling over nations? Precipitation, water falls out the skies, rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the times falling over nations? 71% of the Earth's surface is covered in water, just in case you didn't notice. Without it, all life on Earth would be hopeless. It travels in a cycle. Most of you know this. When a sunbeam streams in, bringing energy, some of the water evaporates readily, steadily, heading to a place that is heavenly. You're telling me that the sky's the limit? Well, it better be. The water is vapor, that's in a gas phase. Same amount of water, but in a bigger space. That's one of the effects when the temperatures raise. Less dense is raised to the top, the more dense is at the base. As the vapors get higher, the temperature falls. In the region of the atmosphere where the clouds soar, and the particles of water start to gather like a swarm, till they get so big that we can see them take form. That's condensation, from a vapor to liquid. Heavy droplets from a cloud get evicted. Many have prayed, suffering drought afflicted, but no more rain, wondering where it drifted. Clouds bring moisture from evaporation, then it condenses into precipitation. It drops on the islands, the valleys, all regions. Then rivers transmit, the water flows back to oceans. Precipitation, water falls out the skies, rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. Clouds fly
find certain formations. What determines the types falling over nations? Precipitation. Water falls out of the skies, rain, sleet, hail or snow, but who knows why? Rules apply, clouds fly in certain formations. What determines the tides falling over nations? The science of the weatherman is meteorological. Understanding episode, they understand the rainfall. So water condenses into drops around particles, causing clouds that are flat, others more vertical. There's many types, but remember one. It's cumulonimbus, the ones where the waters come. These types of clouds are responsible for thunderstorms. So when the cloud's freezing, it drops sleet or hailstones. Hello? Hi Jay, I heard weather warning. Okay. But why is it the snow and not the rain that is falling? Well, that's a good question. Thank you for calling. Actually, I found an answer just the other morning. So here is the story of a cloud on a cold day. Welcome to the wonderful world of the snowflake. If you have an interest, do it for your own sake. And while I explain, please feel free to note take. Unlike rain where a liquid was caught up, snowflakes form from ice crystals of water, dependent on temperature and levels of moisture. Some are like needles, but stars are more popular, dropping the symmetry of a six-sided prism. What snowflakes assemble each a little bit differently. They turn water vapor into a solid consistency that forms the snowflakes falling from above me. Precipitation. Water falls out of the sky as rain, sleet, hail or snow, but who knows why? The rules apply, the clouds fly in certain formations. What determines the tides falling over nations? Precipitation. Water falls out the sky as rain, sleet, hail or snow, but who knows why? The rules apply, the clouds fly in certain formations. What determines the tides falling over nations? Hello there, yeah. Severe, disruptive and potentially treacherous weather is forecast to spread into the UK in the next 24 hours. The Met Office are warning of this. It's rare though that they put out a warning of extreme weather, but that's what we have currently in force this evening, overnight tonight and through Monday. Dzień dobry, Katowice! Yeah! I have one more rap to go. If you like TikTok or social media, I'll put up my links afterwards at the end of the show so you can snap it and catch it. But I've got one more rap for you. I'll let you choose. You can have a rap about genetica or a rap about engineers. What do you want? I'll let you choose. The loudest shouts gets it. Who wants a rap about engineers? A rap about genetica? Oh, I think genetica. Let me try it again. Engineers. Genetica. Okay. I think we have a winner. So, I'm going to do this rap. Now, do you know about jeans? Do you know what? Have you heard of jeans? Yeah, I don't mean trousers. But it's okay. I want you to shout that out. I'm going to say, let's talk about jeans. And I want you guys to go, and I don't mean trousers. Can you do that? Okay, let's try it. We're going to TikTok this again. Here we go. So, I'm here in Katowice Science Festival, having a great time. Katowice, say yeah! Absolutely. Now, I'm going to ask them a question, and I'm going to see if they remember what they need to shout out. Are you guys ready? I don't mean trousers. All right. So let's talk about jeans, Anna. Yeah, that was all right. That was all right. I'll give you 5 out of 10. Right, let's go. Okay, see if you can remember that line. So let's talk about jeans, and I don't mean trousers. A countless amount is a life all around us. But how to account for life's behaviors and structures is a question receiving many answers in cultures. The origins of life has long caused confusion. And Charles Darwin wrote a book that offered a solution. The origin of species was his way of introducing how life had diverged by surviving evolution. Now every living thing had to come from a parent, and each generation can become a bit different. Gregor Mendel was the first to show how this happened by crossbreeding bee plants and pondering the patterns. By 1953, Watson and Crick were on the case. They were the dynamic duo that deciphered DNA. Must be in a double helix like a spiral staircase. With G's married to C's,
teeth paired to A. So let's talk about jeans, and I as a key feature of characteristics. They can help identify kids and relatives. So we need to be reflecting on the benefits. Talk about genes, and I don't mean trousers. To be informed when debating the ethics. Just remember it's okay to be a skeptic, but work with the facts and be fair as a critic. We all have traits passed on through inheritance. Traits that were built from genetic instructions. Some are recessive and others are dominant. When it comes to species, the genes are the government. From a single cell, your identity can be known. Information is stored on the chromosomes. With 23 pairs in nearly every cell you own, they're bundled in the nucleus, that's their home. Now chromosome pairs have particular schemes, and sequence along them are different genes. With the rest of the cell, they form a team that turn amino acids into protein. The proteins are vital to life everywhere. Blood and the veins to our growth and repair. But genes can mutate or become impaired and create proteins that harm our welfare. So let's talk about genes, and I don't mean trousers. As a key feature of characteristics, they can help identify kids and relatives. So we need to be reflecting on the benefits. Talk about genes, and I don't mean trousers. To be informed when debating the ethics. Just remember, it's okay to be a skeptic, but work with the facts and be fair as a critic. Over the years, many have peered through microscopes, learning how life gets built from genetic codes. But a gene doesn't read like a horoscope. It won't tell your future, but it can bring a little hope. Because some genes are linked to diseases, as random mutations cause flaws in sequences. Replacing those faults is the hope for gene therapies, like ironing up genes or opening out the creases to decrease the chance of illnesses pleasing, like hay fever tablets to help avoid sneezing. But for genetic disorders, there's a array of revealing potential rich in our lifetime. It's called genetic screaming. I hear some of you screaming out designer babies. Are we cheating nature by resorting to technology? To use genetic engineering, we must use it ethically by making sure we know the risks of using such a remedy. Talk about genes, and I don't mean trousers. It's a key feature of characteristics. They can help identify kids and relatives. So we need to be reflecting on the benefits. Talk about genes, and I don't mean trousers. To be informed when debating the ethics. Just remember it's okay to be a skeptic, but work with the facts and be fair as a critic. Alright, thank you so much, Katowice. I've been Jon Chase, and now I must leave the stage. But I hope you had a great time. I'll be back on later in about 2 or 3 hours. So feel free to come back and see me later. But there's so much other wonderful things to go and check out. If you want to catch me on social media, that's where to go. In the meantime, have a great time. Take care. Where? No, you're not allowed up here. No.
Tu gramy razem. Integrujemy. Inspirujemy do rozwoju. Inicjujemy działania. Wierzymy we współpracę. 41 miast i gmin. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce. You know, sometimes a name is more than just a name. So when the world comes up with everyday challenges, we reply. When it's time to move over, we reply. When ideas meet reality, we reply. When it's time to innovate, we reply. And when it seems everything's been said, we change. To the messages we reply. To the emails we reply. To the calls. To that call we reply. To haters, we reply. To stock phrases we reply. To stock videos we reply. To stock answers we reply. To invitations to coffees, to meetings, to parties we reply. And to the next challenge, we reply. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie. Innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. PKO Bank Polski. Siódmy Śląski Festiwal Nauki Katowice organizują Uniwersytet Śląski w Katowicach, lider i pomysłodawca przedsięwzięcia, miasto Katowice, miasto gospodarz wydarzenia, województwo śląskie i górnośląsko-zagłębiowska metropolia, współgospodarze, a także Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2. Sponsorami złotymi festiwalu są Reply, PKO Bank Polski, PZU Życie S.A., ING Bank Śląski S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Grupa American Heart of Poland oraz Koleje Śląskie.
Głównymi partnerami instytucjonalnymi są Węglokoks S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Europejska Inicjatywa Społeczna oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Sponsorem srebrnym są JAS FBG oraz Centrum Innowacji, Transferu, Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Sponsorem brązowym są operator gazociągów przemysłowych Gaz System S.A. oraz Decathlon. Partnerem miedzianym jest Astra Dent, Śląskie Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Partnerami są iStudies Ambassadors of Apple Solutions, Kia Eurocas, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Polska Agencja Kosmiczna Polsa, Fundacja Nauka to Lubię, Regionalne Centrum Wolontariatu, Bajka Pana Kleksa, Centrum Edukacji i Zabawy Jerzyk, Fundacja Wtomigraj, Lufcik na Korbkę, Laboratorium Pana Korka, Przedszkole Supergiganci i Żłobek Gigabajtle, Mobilna Strefa Kreatywności oraz Festiwal Granatowe Góry imieniem Jerzego Pilcha. Patronatem honorowym objęli wydarzenie minister edukacji i nauki, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister sportu i turystyki, minister rodziny i polityki społecznej, Centrum Badań Kosmicznych, PAN, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy RP, Marszałek Województwa Śląskiego, Górnośląska Zagłębiowska Metropolia, Prezydent Miasta Katowice, Prezydent Miasta Chorzów, Prezydent Miasta Częstochowa, Prezydent Miasta Bytom, Burmistrz Miasta Cieszyna, Prezydent Miasta Zabrze. Głównymi patronami medialnymi 7. Śląskiego Festiwalu Nauki są Radio 357, Polityka, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Pulsar i Onet. Regionalnym patronem medialnym jest Radio Katowice. Patronami medialnymi są również PAP Nauka w Polsce, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Radio Bielsko i Radio Ekspres. Gość niedzielny Radio M w katowicach.eu. Forum Akademickie, Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Śląskiego, Radio Egida, Przystanek Nauka. Matronatem medialnym objął wydarzenie magazyn Kosmos dla dziewczynek.
Tu gramy razem. Integrujemy. Inspirujemy do rozwoju. Inicjujemy działania. Wierzymy we współpracę. 41 miast i gmin. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce. You know, sometimes a name is more than just a name. So when the world comes up with everyday challenges, we reply. When it's time to move over, we reply. When ideas meet reality, we reply. When it's time to innovate, we reply. And when it seems everything's been said, we change. To the messages we reply. To the emails we reply. To the calls. To that call we reply. To haters, we reply. To stock phrases we reply. To stock videos we reply. To stock answers we reply. To invitations to coffees, to meetings, to parties we reply. And to the next challenge, we reply. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie. Innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. PKO Bank Polski.
Moi drodzy, teraz będziemy się zajmować takim słowem, które myślę, że wielu ujmuje. Ja je bardzo lubię. To jest słowo bebechy. Będziemy odkrywać tajemnice ludzkiego ciała. Jak zapowiedział nasz następny gość, wślizgniemy się w sam środek ludzkich bebechów. To dla małych i dla dużych. O tym wszystkim opowie znany między innymi z Instagrama doktor inżynier Adam Mirek. Zapraszam na scenę. Brawa! Czy to już jest moja prezentacja? Nie. Cześć wszystkim, dzień dobry. Cieszę się, że przyszliście. O, jest. Ja nazywam się Adam Mirek, jestem doktorem inżynierii biomedycznej. Od niedawna, co prawda, bo 2 miesiące temu była obrona, ale oprócz tego, że zajmuję się tą inżynierią biomedyczną, to też popularyzuję naukę. Na ogół w formie krótkich filmów, dzisiaj w formie nie krótkiego, nie filmu, bo w formie takiego wykładu pod tytułem O anatomii i ludzkim ciele. I może się wam wydawać, że to jest jakiś taki nudny trochę temat, albo taki bardzo poważny, albo trudny. Jednak ja do tego tematu podejdę trochę inaczej i nie będę opowiadał o kolejnych układach narządów czy o zmysłach itd., tylko bardziej skupimy się na jakichś tajemnicach ludzkiego ciała albo ciekawostkach i tego typu sprawach. Skąd w ogóle ten temat? Oprócz tego, że zrobiłem doktorat, to jestem też autorem książki Bebechy, czyli Ciało człowieka pod lupą, która opowiada o ciele człowieka pod kątem takim, powiedzmy, dosyć żartobliwym, jednak bardzo dalej, ciągle merytorycznym. I kiedy opowiadam o tej książce, to bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego nas tak wybebeszyłem? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, chociaż może się wydawać, że dosyć trudno na nią wpaść. Ciało człowieka jest niezwykle dobrze zaprojektowaną maszyną, z której każdy z nas korzysta przez całe życie, a nie każdy z nas do końca sobie zdaje sprawę, co w tym ciele jest, jak to wszystko działa i co z tym wszystkim można zrobić. Ale oprócz tego, że to ciało jest taką wspaniale zaprojektowaną maszyną, ma też pewne swoje ograniczenia, którym teraz troszeczkę się przyjrzymy i mam nadzieję, że zechcecie wykonać kilka aktywności na początek, bo tak jak mówię, co potrafią nasze ciała, a czego nie potrafią. I to jest czas na kilka prostych, naprawdę prostych eksperymentów. Każdy z nas na pewnym etapie życia musi sobie zadać kilka bardzo ważnych pytań. Te pytania są tutaj wyświetlone. Po kolei sobie przez nie przejdziemy i mam do was prośbę, żebyście wykonywali te ćwiczenia, które wam zaproponuję. Pierwsze zadanie brzmi: spleć dłonie i powiedz, który kciuk masz na wierzchu. Mówiąc to, mam na myśli taki gest. Bierzemy dłonie i splatamy i patrzymy, który kciuk jest na wierzchu. W moim przypadku jest to kciuk prawy. I teraz zastanówcie się, który kciuk u was był na wierzchu i niech te osoby, u których kciuk był prawy na wierzchu, podniosą rękę. Okej, mniej więcej połowa z was. A lewy kciuk? A, jednak więcej z was jest. Okej. Drugie zadanie jest takie, z tego samego mniej więcej obszaru tematycznego. Skrzyżujcie ręce na brzuchu. To jest taki gest. I powiedzcie, która teraz ręka jest, zastanówcie się, która teraz ręka jest na wierzchu. W moim przypadku jest to ręka lewa. Ok, sprawdzone? To teraz te osoby, które mają lewą rękę na wierzchu, niech podniosą rękę. Ok, prawa ręka na wierzchu. No tutaj już jest bardziej podział 50-50. Moi drodzy, to wynika wszystko z naszych genów i z tego, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, po rodzicach, po dziadkach. Jeżeli zapytacie swoich rodziców, dziadków czy dzieci, którą rękę mają na wierzchu, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to ta sama ręka, jaka jest u was, bo
to jest zapisane w naszych genach, to jest cecha dziedziczna, a jeżeli spróbujecie zrobić odwrotnie, jeżeli mieliście prawy kciuk na wierzchu, a teraz postawicie lewy, to może to być takie dosyć niekomfortowe, bo wasz mózg jest do takiej sytuacji nieprzyzwyczajony. Ok, teraz drugie zadanie, trochę trudniejsze i też takie trochę konkurencyjne. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wasze zadanie jest takie, żeby jak najwięcej razy przełknąć ślinę pod rząd. To znaczy, nie robimy żadnych oddechów, nie robimy żadnych przerw, tylko cały czas przełykamy ślinę. Dam wam chwilę na to. Dobra, myślę, że już ci, co mieli skończyć, to skończyli. Komu udało się przełknąć ślinę 2 razy z rzędu? Myślę, że wszystkim, którzy próbowali. Ok, komu udało się 3 razy z rzędu? 4 razy z rzędu? 5? Ok, 6? Są tacy jeszcze. 10? Na pewno? Myślę, że nie, ponieważ maksymalna liczba razy, którą możemy przełknąć ślinę, to jest właśnie około 5-6, ponieważ po prostu tyle mamy śliny. A ślina służy nam do tego, po pierwsze, żeby rozmiękczyć i zacząć trawić pokarm, ale też, żeby ten pokarm łatwiej mógł przejść przez przełyk. Swoją drogą przełyk nie znajduje się w gardle, przełyk znajduje się trochę niżej, mniej więcej tutaj, ale ten przełyk nie lubi pracować na sucho. On potrzebuje tej śliny i jeśli ta ślina się mu skończy, to po prostu odmawia współpracy, a tej śliny starcza na 5-6 przełknięć. Ok, kolejne zadanie jest takie, żebyście spróbowali podnieść na zmianę lewą i prawą brew. To jest szybka sprawa. Czy jest tu ktoś, kto potrafi to zrobić? Naprawdę? Pokaż. No, brawo, brawo. To jest bardzo nietypowa umiejętność, ponieważ tak samo jak jesteśmy lewo albo praworęczni, albo lewo albo prawonożni, bądź lewo albo prawooczni, tak samo możemy być lewo albo prawobrewni. I na ogół jest tak, że rzeczywiście potrafimy podnieść tylko prawą albo lewą brew. Nauczenie się podnoszenia tej drugiej jest czasochłonne, a czasami nawet w ogóle niemożliwe. Ok, 4. pytanie. Czy potrafisz poruszać uszami? Wydaje mi się, że już to kiedyś sprawdzaliście, bo to jest taka dosyć klasyczna umiejętność, którą można zaimponować innym. Czy są tu osoby, które potrafią poruszać uszami? Dobra, mamy kilka osób. Tutaj mamy kolegę. Pokaż. No rzeczywiście. To jest umiejętność, która teraz już ci się do niczego nie przyda, tylko do tego, żeby właśnie móc zaprezentować nam tutaj i zaimponować, ponieważ jest to pozostałość po ewolucji. To znaczy, lata temu nasi ewolucyjni przodkowie, zwierzęta, mieli uszy na czubku głowy i żeby zlokalizować jakiś dźwięk, który gdzieś się wydobył, tymi uszami poruszali, żeby ten dźwięk właśnie, tak jak mówię, zlokalizować. Natomiast my mamy uszy już po obu stronach głowy i nie dałoby rady lokalizować dźwięków poprzez ich poruszanie. Musimy poruszać całą głową. Umiejętność poruszania ustami jest już nam nie do końca potrzebna. Ok, i ostatnie pytanie, klasyk. Czy potrafisz polizać swój łokieć? Wszyscy próbują. Dobrze, wydaje mi się, że może być trudno. Czy jest tu ktoś, kto potrafi polizać łokieć? Naprawdę? Pokaż. Zaprezentuj. Oj, chyba nie. Chyba nie. Masz trochę za krótki język, bo właśnie dlatego polizanie łokcia jest bardzo trudne. Anatomicznie nie jesteśmy do tego zdolni, ponieważ mamy za krótkie języki i też nie potrafimy się za bardzo tak wygiąć. Ci, co potrafią, po prostu są bardzo dobrze wygimnastykowani. Ok, mam nadzieję, że trochę się rozgrzaliście tymi krótkimi ćwiczeniami, bo teraz trochę zmrozimy krew w żyłach, ponieważ będziemy rozmawiać o najbardziej intrygujących wydzielinach ludzkiego ciała. Kiedy pisałem tę książkę, to mój pierwszy pomysł na to był taki, żeby opisać ludzkie ciało z perspektywy różnych wydzielin i nazwać tę książkę Coś ci cieknie. Ale uznałem, że to może być trochę za mocne, nie będę pisał już takiej książki, więc jeżeli ktoś z was chciałby to zrobić, to proszę bardzo, sprzedaję ten pomysł. Ja napisałem tę książkę w trochę inny sposób, opisując cały dzień człowieka z perspektywy ciała. Natomiast
Natomiast te wydzieliny w tej książce się pojawiają, o wszystkich o nich piszę i w trakcie podobnych spotkań jak z wami, gdzie było trochę mniej osób, to przeprowadzałem wybory najbardziej intrygującej wydzieliny, w których udział brały takie wspaniałości jak ropa, żółć, wymioty, woskowina, łój, plfocina, mleko, smarki, pot i śpiochy. Ludzie głosowali, oddawali swoje głosy i za każdym razem naprawdę wygrywała ta sama wydzielina. Zastanówcie się teraz, która według was jest najbardziej intrygująca. Ja zaraz wam pokażę, która zawsze wygrywała i zobaczymy, czy to się zgodzi z waszym wyborem. Uwaga, gotowi? Mleko. Mleko okazuje się być najbardziej intrygującą wydzieliną. Kto z was pomyślał o mleku? No jest parę osób. Na ogół jest to właśnie około 10-15% osób z sali. Mleko. Dlaczego to mleko tak nas intryguje? No, mleko jest taką wydzieliną, którą nie każdy z nas potrafi produkować, tylko około połowa społeczeństwa może to zrobić i to też w bardzo wyjątkowych warunkach. Natomiast każdy z nas z tym mlekiem, prawie każdy z nas z tym mlekiem miał styczność w dzieciństwie, ponieważ musieliśmy coś jeść. Mleko powstaje w ciele mamy, żeby móc odżywiać małe dzieci. I to jest tak, że kiedy mama coś zje, to pożywienie jest rozdrobnione w jej jamie ustnej, rozcieńczone śliną, następuje wstępne trawienie, następnie ten pokarm przechodzi przez gardło, przez przełyk, o którym już mówiłem, i trafia do żołądka. Tam następuje kolejny etap trawienia, cała ta papka jest przenoszona do dwunastnicy, gdzie miesza się z enzymami trzustkowymi i żółcią z wątroby i następuje kolejny etap trawienia. A później to wszystko przychodzi do jelit, gdzie 9-metrową rurą przesuwa się dalej, do jelitem cienkim, do jelita grubego i potem wychodzi z ciała. No i gdzie jest tutaj to mleko? Wszystkie te składniki odżywcze, które zostają wydobyte z tych pokarmów, trafiają do krwi, bo te wszystkie nasze bebechy są otoczone naczyniami krwionośnymi, do których te wszystkie białka, tłuszcze, cukry, substancje odżywcze trafiają. No ale małe dzieci nie jedzą kapusty, małe dzieci nie jedzą frytek, nie jedzą nawet jabłek. No nie mogą takich rzeczy jeść, warto by im te składniki odżywcze dać w jakiś inny sposób. No ale przecież mama nie będzie karmić dzieci krwią, bo nie jesteśmy wampirami. Coś z tą krwią musi się stać. Ta krew trafia do gruczołów mlekowych, gdzie następują różne biochemiczne procesy, wyciągane są te składniki odżywcze z tej maminej krwi i w formie mleka są potem przekazywane dzieciom. Zatem można powiedzieć, podsumować, że mleko powstaje z krwi. I to jest fakt. Okej. Pogadaliśmy trochę o tych wydzielinach, więc przyda nam się krótka przerwa. Zrobimy sobie mały quiz. Będę wam zadawał pytania, których odpowiedzi to są A, B, C, D i te oczywiście pytania dotyczą ludzkiego ciała. Kto będzie znał odpowiedź, niech się zgłosi. Ja chętnie wysłucham, jaką macie odpowiedź. Będziemy sobie liczyć punkty. Jeżeli dobrze odpowiecie, to jest punkt dla was. Jeżeli źle, to jest punkt dla mnie. Zobaczymy na koniec, kto wygrał i być może będzie jakaś nagroda. Dobrze, zaczynamy. Pierwsze pytanie brzmi: co jest przyczyną burczenia w brzuchu? Odpowiedź A. Śpiewające bakterie zamieszkujące układ pokarmowy. Odpowiedź B. Powietrze przemieszczające się w żołądku i jelitach. Odpowiedź C. Ocierające się o siebie jelita. I odpowiedź D. Proces produkcji kupy. Kto zna odpowiedź, może się zgłosić. Myślę, że tam poprosimy. Odpowiedź B. Sprawdźmy. Tak jest, zgadza się. Powietrze przemieszczające się w jelitach w układzie pokarmowym. Może się wydawać, że głód jest przyczyną burczenia w brzuchu. No nie jest tak do końca. To nie jest bezpośrednia przyczyna tego burczenia. Kiedy jesteśmy głodni, to w naszym układzie pokarmowym jest pusto. Układ pokarmowy domaga się nowej porcji posiłku. Dlatego rozpoczyna swoją pracę przesuwania tego, co jest, tworząc miejsce dla nowych pokarmów. Jednak
to, że nie ma tam nic, sprawia, że jest tam dużo gazów i powietrza i te gazy i powietrze muszą się gdzieś wydostać. Najprostsza trasa jest, jeżeli mówimy o górnym odcinku jelit, do góry, tak, do żołądka, aż w żołądku mamy kwas solny, sok żołądkowy, więc to tak jakbyśmy dmuchali słomką do szklanki z napojem. Powstają takie ból, ból, ból bąbelki, które tym bardziej są, ten dźwięk tym lepiej się roznosi, że po prostu tam jest pusto. Bardzo dobrze, punkt dla was. Drugie pytanie brzmi, które składniki krwi żyją najkrócej? I tu mamy 4 odpowiedzi. Odpowiedź A, krwinki czerwone, które przypominają kluski śląskie i służą do tego, żeby przetransportować w naszej krwi tlen. Mamy krwinki białe, przypominające kokosowe kuleczki, popularne dość, które służą do ochrony naszego organizmu przed drobnoustrojami. Mamy odpowiedź C, czyli że wszystkie składniki krwi żyją tak samo długo, oraz odpowiedź D, czyli że najkrócej żyją płytki krwi, które nic nie przypominają, bo to są takie glutki, które służą nam, gdy się skaleczymy, do tego, żeby powstał strób, żebyśmy te rany wyleczyli. Ok, kto zna odpowiedź na to pytanie? Ok, myślę, że poprosimy tam kolegę w białej bluzie. Możesz podejść? Możesz podejść. A. Odpowiedź A, krwinki czerwone. No niestety muszę cię zmartwić. Odpowiedź nieprawidłowa. Prawidłowa odpowiedź to płytki krwi. Ponieważ płytki krwi w naszej krwi przeżywają kilka dni, zrymowało się nawet, natomiast krwinki czerwone, one żyją około 120 dni. Jeżeli teraz sobie jakieś wyprodukujemy na Boże Narodzenie, to do Wielkanocy może jeszcze jakieś przetrwają w naszej krwi, zwłaszcza, że w tym roku mamy dosyć wczesną Wielkanoc. Krwinki białe żyją najdłużej, niektóre z nich nawet 20 lat, czyli większość z was prawdopodobnie ma jeszcze te, z którymi się urodziła. No i tyle. Jeszcze taka ciekawostka na koniec, że jeżeli ktoś was zapyta, a skąd się bierze krew w ciele człowieka? Gdzie powstaje? W kościach. W szpiku kostnym powstaje ludzka krew. Punkt dla mnie. Pytanie trzecie. Trochę może niezwiązane z ciałem człowieka, ale zaraz się przekonacie, o co chodzi. Po co kangur opluwa sobie stopy? To jest pytanie proste, zważywszy na to, jaki tutaj mamy obrazek. Odpowiedź A, żeby się schłodzić podczas upału. Odpowiedź B, żeby umyć stopy przed powrotem do domu. Odpowiedź C, ćwiczy, żeby w przyszłości wygrać konkurs plucia na odległość. I odpowiedź D, pozbywa się w ten sposób resztek jedzenia z pomiędzy zębów. Kto z was zna odpowiedź? Może tutaj poprosimy kolegę w brązowej bluzie. C. Odpowiedź C. Ćwiczy, żeby w przyszłości wygrać konkurs plucia na odległość. No, gdyby chciał brać udział w takim konkursie i ćwiczył, to plułby pewnie trochę dalej niż na własne stopy, bo plułby w jakąś odległość. Odpowiedź w tym przypadku to, żeby się schłodzić podczas upału. I to jest podobne zachowanie, może my tak nie robimy, ale mechanizm jest podobny w przypadku, kiedy my chcemy się schłodzić, bo my się nie opluwamy, ale się pocimy i nasze ciało pokrywa się cienką warstwą cieczy, co sprawia, że jest nam chłodniej. Bo przypomnijcie sobie taką sytuację, że bierzecie prysznic, potem wychodzicie spod tego prysznica i nagle jesteście na biegunie północnym, bo jest bardzo, bardzo zimno. Mniej więcej tak samo działa pot. Po prostu, kiedy odparowuje z nas ta cienka warstewka cieczy, to jest nam chłodniej, bo ta odparowująca warstewka cieczy zabiera tak jakby ze sobą część ciepła, które mamy w swoim ciele. Ok, czyli odpowiedź nieprawidłowa jest 2-1 dla mnie. Pytanie czwarte. Jaki dźwięk jest najwyżej w rankingu na najbardziej nieprzyjemny? I tutaj mamy 4 odpowiedzi. A. Szum morskich fal. B. Burza. C. Leśny strumyk. I D. Jeżdżenie widelcem po talerzu. Pytanie wydaje się proste. Może tam weźmiemy kolegę w niebieskiej bluzie, w okularach. Odpowiedź D. Sprawdźmy. Bardzo dobrze, jest 2-2, remis. Jeżdżenie widelcem po talerzu. Też na tym obrazku, które zresztą te wszystkie obrazki pochodzą z tej książki, o której mówiłem, Bebechy, i zostały wykonane przez wspaniałą rysowniczkę Kasię Cerazy. Na tym obrazku widzimy jeszcze inne przykłady tego typu dźwięków, czyli na przykład szuranie nożem o szkło, właśnie widelcem o talerz, kredą po tablicy, czasem tak się zdarza, czy też bardzo nieprzyjemny, wysoki krzyk. To są dźwięki, które po prostu
można powiedzieć, przekraczają skalę, jeśli chodzi o wysokość dźwięku, jaką nasz mózg może spokojnie przeprocesować. Takie dźwięki prawdopodobnie, to, że my ich nie lubimy, służyło do tego, że w przeszłości, w prehistorii, to oznaczało jakieś niebezpieczeństwo. Ktoś krzyczał, musimy uciekać, dźwięk nieprzyjemny, uciekamy. No a teraz zostało nam kreda po tablicy i widelec po talerzu. Przedostatnie pytanie, 5. Ile waży ludzki mózg? I tu mamy 4 odpowiedzi. Około 200 gramów, czyli mniej więcej tyle co jabłko, około 1 kg, czyli mniej więcej tyle co kalafior, około 2 kg, czyli mniej więcej tyle co arbuz i około 15 gramów, czyli mniej więcej tyle co truskawka. Czy ktoś zna odpowiedź? Widzę, tutaj jest dużo chętnych. Może tam poproszę w fioletowym sweterku. Odpowiedź B. Sprawdźmy. Bardzo dobrze. Odpowiedź B. Około 1 kg. Tyle mniej więcej waży ludzki mózg. Tak, żeby być bardziej precyzyjnym, to jest to kilogram 200, kilogram 300 gramów. Też mózg trochę kształtem swoim przypomina kalafior. Natomiast to, co jest ważne, to że masa tego mózgu nie zależy od płci osoby, ponieważ po prostu statystycznie mężczyźni mają większe mózgi, ale to tylko dlatego, że statystycznie mężczyźni po prostu mają większe ciało, są więksi, a to od tego zależy masa mózgu. Jak duży jest człowiek. Co też ciekawe, masa mózgu nie ma wpływu na to, jak ktoś jest mądry, na nasze funkcje poznawcze. To, że ktoś ma mózg 1-kilogramowy albo 1,5-kilogramowy, to wcale nie ma wpływu na to, jak będzie miał dobre oceny, może mieć tak samo dobre. I ostatnie pytanie w tej serii, czyli gdzie znajduje się najmniejsza kość w ciele człowieka? I mamy 4 odpowiedzi. W stopie, w dłoni, w uchu czy w szyi. Tutaj w pierwszym rzędzie poproszę. W uchu. Sprawdźmy. Bardzo dobrze. Jest to strzemiączko, czyli taka bardzo, bardzo malutka kosteczka z serii kosteczek słuchowych, która jest wielkości mniej więcej połowy ziarenka ryżu. Tutaj jeszcze widzicie inne elementy budowy naszego ucha. Mamy ucho zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne jest na zewnątrz, zaskoczenie. Wewnętrzne jest w środku. To wewnętrzne jest trochę bardziej ciekawe, bo jest tam ślimak, jest tam trąbka Eustachiusza i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawa struktura, w której dźwięk zbierany przez małżowinę uszną przekazywany jest poprzez pasiekę z miodem, jak tu widzimy, czyli kanał słuchowy, do kosteczek słuchowych. Młoteczek, kowadełko, strzemiączko, które poruszają następnie płynem, który znajduje się tam w ślimaku i w ten sposób mózg odczytuje różne dźwięki. Okej. Podsumowując, wydaje mi się, że było 4-2. Dobrze mówię? Chyba tak. Tak? Okej. Więc teraz czas na zakończenie, na ulubione tematy. W tym przypadku przyda się nam kostka 10-ścienna, ponieważ tych tematów jest 10. To są tematy, które tutaj są pokazane na tej liście, na które zawsze najchętniej ludzie chcą, żebym opowiadał, odpowiadał i które też w przypadku, kiedy nagrywałem o tym filmy, najlepiej się oglądały. I jak to zrobimy? W związku z tym, że mamy wynik 4-2, to znaczy, że powiedzmy opowiemy sobie o 3 tematach, to pozwolę wam wylosować 2 tematy, a trzeci wybiorę sobie sam. Zatem będę teraz potrzebował jednego ochotnika do rzucenia kostką. Zaproszę go tutaj na scenę, żeby rzucił kostką. Dobrze, weźmiemy tam kolegę w czerwonej bluzie. Proszę, kostka dla ciebie. O, tak, rzuć tutaj kostką. O. 7. Wyszła 7. Co to była 7? Bo ja nie pamiętam. Zaraźliwe ziewanie. Okej. Ziewanie to jest ciekawy temat, dlatego że naukowcy nie do końca jeszcze wiedzą, po co to ziewanie w ogóle jest. Jest taka bardzo przekonująca dosyć hipoteza, że to jest, że ziewanie powstało po to, żeby schłodzić nasz mózg. Bo zauważcie, w jakich my sytuacjach ziewamy. Kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy przepracowani, ponieważ wtedy nasz mózg
po intensywnej pracy się po prostu zmęczył i przegrzał, tak jak, nie wiem, telefon albo komputer. Więc ten telefon albo komputer, mózg w sensie, trzeba schłodzić. No i w tym przypadku wchodzi ziewanie. Kiedy otwieramy naszą paszczę i pochłaniamy powietrze, to zwiększa się ciśnienie krwi w naszej głowie. To znaczy ta krew szybciej płynie, a to powietrze, które zasysamy, jest chłodne, chłodniejsze zdecydowanie niż to, co się dzieje w naszej głowie. I ta krew przepływając ochładza się, a kiedy się ochładza, to ochładza też nasz mózg. Natomiast dlaczego to ziewanie jest zaraźliwe? No to jest kolejna rzecz, na którą naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. Jednak może się wydawać, że to jest kwestia tego, znowu, kwestia ewolucyjna naszych przodków, ponieważ kiedy w przeszłości nasi przodkowie w swoich stadach, plemionach ziewali, to był sygnał dla wszystkich, że jest jakaś sytuacja męcząca, czas na odpoczynek, więc to, że ziewanie jest zaraźliwe, jest zachowaniem empatycznym, podobnie zresztą jak to, że czasem zaraźliwy jest śmiech, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale czasem, kiedy ktoś się śmieje w dosyć nieodpowiedniej sytuacji, często na przykład na apelu w szkole, to potem nagle cała grupa osób zaczyna się śmiać, bo okazuje się, że samo śmianie się jest śmieszne. To mniej więcej tak samo jak ziewanie. Nie wiem, czy kogoś to gadanie o ziewaniu teraz też zaraziło, ale bardzo możliwe. Okej, przejdźmy do kolejnego tematu. Potrzebuję drugiej osoby. Dobra, wylosuję kogoś. Tu. O, tam jest kolega. Tak, chodź. Jak masz na imię? Igor. Proszę, Igor, rzuć kostką. I co nam wyszło? 0. 0 to jest 10 na tej kostce. O, fajny temat. Pozostałości po ewolucji. Już trochę o tym mówiłem w przypadku poruszania uszami, że to jest pozostałość po ewolucji. Mamy jeszcze kilka takich rzeczy w naszym ciele. Jednym z nich jest na przykład to, że niektórzy z nas mają zęby, tak zwane ósemki, zęby mądrości, które pojawiają się w naszej jamie ustnej dosyć późno, nawet po 20, około 30 roku życia. I są nam, szczerze mówiąc, już zupełnie niepotrzebne. Częściej sprawiają dużo więcej problemów niż pożytku. Po co one były potrzebne naszym przodkom? No, kiedyś ludzie nie gotowali aż tyle jedzenia. To jedzenie było twardsze, trzeba było je dokładniej przeżuwać, było trudniejsze do tego i proces przeżuwania trwał po prostu dużo dłużej, a dodatkowy ząb po prostu ten proces ułatwiał i przyspieszał. Inna pozostałość ewolucyjna to też jest związana z uszami. Sprawdźcie tutaj, dotknijcie sobie uszy. Jeżeli ktoś z was, to jest w tym miejscu, tutaj, jeżeli ktoś z was ma takie zgrubienie, taką jakby krostę może, ale jednak z chrząstki zrobioną, to jest tak zwany guzek Darwina. Ten guzek Darwina to jest miejsce, w którym to jest pozostałość po uszach, jakie mają nasi właśnie znowu ewolucyjni przodkowie, na przykład małpy. Bo zauważcie, że większość zwierząt ma takie uszy, że są one szpiczaste i takie trójkątne, więc mają taki czubek. I to zgrubienie, ten guzek Darwina, którego zresztą nazwa pochodzi od naukowca Darwina, który go po raz pierwszy opisał, pochodzi od tego właśnie czubka na uszach naszych przodków. Jeszcze jednym ewolucyjną pozostałością może być na przykład choroba lokomocyjna, ale zobaczymy, chociaż nie, ja miałem wydać ostatni temat. Dobra, to wybieram chorobę lokomocyjną, żeby połączyć to z ewolucją, bo to też jest pozostałość ewolucyjna. Już wam tłumaczę dlaczego. Choroba lokomocyjna. Choroba lokomocyjna to jest sytuacja, w której siedzimy sobie w jakimś pojeździe i nasz wzrok widzi, że my się nie za bardzo poruszamy, bo my cały czas siedzimy, najprawdopodobniej z telefonem i jeszcze patrzymy na nieruchomy tekst, ewentualnie na jakiś ruchomy film, ale nadal ten telefon jest nieruchomy. Natomiast nasz błędnik, czyli zmysł równowagi, który jest częścią tutaj układu tym związanego ze słuchem, ten błędnik szaleje, bo są zakręty, bo jest hamowanie, bo jest przyspieszanie, bo są różne jakieś wertepy i tak dalej. I ta sytuacja, kiedy jest nieporozumienie na linii wzrok-błędnik, jest niekomfortowa dla naszego mózgu, bo mózg nie wie za bardzo, co się dzieje. A taka sytuacja w przeszłości, ewolucyjnie, wracam tu do tej ewolucji, kiedy nasz wzrok i błędnik odbierały sprzeczne sygnały, oznaczała prawdopodobnie halucynacje. A halucynacje w
przeszłości oznaczały prawdopodobnie zatrucie jakimś pokarmem, który był dla nas niedobry. A jaki jest lepszy sposób, żeby się pozbyć jakiegoś zatrucia? Zwymiotować. Dlatego właśnie choroba lokomocyjna powoduje, że mamy te wszystkie nudności i chce nam się wymiotować. I to jest pozostałość po ewolucji. Wydaje mi się, że już powoli zbierzamy się do końca. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że będę miał dla was dwa egzemplarze książki, to tam na przystanku Einsteina, więc zapraszam was po wykładzie tam. Będziemy też mogli chwilę porozmawiać, jeżeli któryś z tematów was interesuje jeszcze z tych tutaj, albo jakichś innych, to tam chętnie wam o tym opowiem. Natomiast teraz już kończymy. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście, że słuchaliście, że braliście udział. Pozdrawiam was serdecznie z bebechowymi pozdrowieniami. Dziękuję. Tak, dla porządku przypomnę, że jeżeli macie pytania do naszego gościa, chcecie z nim porozmawiać albo posłuchać tego, co jeszcze ma do powiedzenia, to doktor inżynier Adam Mirek będzie dostępny na przystanku Nauka Alberta Einsteina, to jest w tamtej części naszej sali. Będzie można z nim porozmawiać, a gdybyście chcieli dostać autograf, to również będzie sesja specjalna, sesja autografów. Ona będzie się odbywała tutaj po mojej lewej stronie. Będzie można przyjść i poprosić o podpis. Przypomnę jeszcze, zdjęcia też będą możliwe tutaj. W trakcie sesji autografowej to będzie około godziny 12, tak? 11:20 skończy się spotkanie w przystanku Nauka Alberta Einsteina i będzie można... 11:30 autografy, tutaj dostałam podpowiedź, więc zdjęcia, autografy, 11:30 tutaj w okolicach Sceny Głównej. Doktor inżynier Adam Mirek, autor książki Bebechy, będzie czekał na wszystkich swoich fanów. Ja przypomnę jeszcze dla porządku, bo przed nami wykład w języku angielskim. Gdyby była taka potrzeba, w punkcie info są słuchawki do pobrania, jest system tłumaczeniowy. Gdyby były jakieś problemy, gdyby były jakieś potrzeby, w punkcie info można pobierać słuchawki. A przed nami już za moment na tej scenie pojawi się wyjątkowa gościni. To kobieta, która właśnie wróciła z Antarktydy, gdzie przebywała w ramach programu globalnego przywództwa do spraw zmian klimatu. Jakby tego było mało, odwiedziła nie tylko Antarktydę, ale i na poprzedniej misji była na pustyni Kalahari w Afryce. I ona opowie nam o tym, czego dowiadujemy się w miejscach, dzięki wizytom w miejscach ekstremalnych dla człowieka, ale też będzie przekonywać nas o tym, że powinniśmy się zająć tak ważnym i tak ważkim tematem jak zmiany klimatu. Przed nami brytyjska badaczka, pisarka, czempionka Europejskiej Agencji Kosmicznej, Niamh Shaw. Brawa, zapraszamy na scenę. Thank you. Thank you. Dziękuję bardzo. Good morning. Dzień dobry. Yeah, okay. Good morning, everybody. Morning. Morning. My name is Niamh. So you see my name here, Niamh. That's an Irish name. So in Irish language, NH is a V sound. Czyli NH to jest V. Chcę dzisiaj mówić o pewnych przygodach, w których miałem okazję uczestniczyć na całym świecie. So I'm somebody that talks about science, kto mówi o nauce, ludziom takim jak wy, i uwielbiam to robić. Uwielbiam przestrzeń, uwielbiam kosmiczną, naszą planetę także. Chcę te dwie rzeczy łączyć. Mam nadzieję pojechać kiedyś w przestrzeń kosmiczną i podzielić się z doświadczeniami potem po powrocie
I również chciałbym znaleźć miejsca, które są bardzo trudne do życia, które możemy wykorzystywać, żeby się przekonać, jak dużo mamy zasobów na planecie. Piszę i robię wykłady, mówię w telewizji, w radiu, w Irlandii o nauce. Ostatnio stałam się członkiem Explorers Club, czyli klubu eksplorerów, którzy jeżdżą w najróżniejsze, bardzo ciekawe miejsca. Jestem czempionem Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej. Będę mówiła o dwóch rzeczach. Jedna rzecz, wróciłam właśnie z Antarktyki i pojechałam tam z wieloma innymi naukowczyniami. To trwało niecałe 3 tygodnie. Pracowaliśmy razem, żeby zobaczyć, czy możemy być lepszymi liderami, jeżeli chodzi o sprawy zmian klimatycznych, bo okazuje się, że jeżeli wymyślimy lepszy sposób, żeby sobie z tym tematem radzić, bo on jest na pewno ważnym tematem, ale nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. To są moje zdjęcia, tu co pokazuję. To było naprawdę niewiarygodne przeżycie i ciągle jeszcze to przetwarzam i chcę przemyśleć, co się tam dla nas wydarzyło. Mam wiele wideo i historii do opowiedzenia. Wyjazd na Antarktydę, to trzeba pojechać najpierw do południowej Ameryki, bo od tego końca bardzo południowego, Argentyna, Chile, stamtąd można się najbliżej dostać na Antarktydę. Popłynęliśmy statkiem, rozmawialiśmy w czasie tej podróży z naukowczyniami, które studiowały tutaj zarówno faunę tej Antarktydy, jak i geologię, jak i lód antarktyczny i pracowaliśmy bardzo intensywnie na tym statku. Po przybyciu na kontynent udało nam się odwiedzić parę miejsc i zobaczyć, jak piękne, niewiarygodne to miejsce jest. Jesteście pierwszą grupą ludzi, z którymi dzielę się tymi doświadczeniami. To są zupełnie świeże slajdy, niedawno zrobione. Tak wygląda sama Antarktyda, kontynent. To jest ląd pokryty lodem i to jest lód nie morski, ale lód z wody słodkiej. To jest oczywiście na południu, więc kiedy u nich jest, tam jest zima, to u nas jest lato i odwrotnie. To jest biegun południowy oczywiście i tutaj jakbyśmy zobaczyli, co się dzieje na Antarktydzie, to również jest amplifikowane później w innych miejscach na świecie, w Polsce, czy też w Irlandii, czy w innych miejscach. Jeżeli na Antarktydzie jest ocieplenie klimatyczne, to u nas się to też za ileś lat pojawi. Więc to jest jakiś taki kontynent, który kontroluje klimat dla całej planety. Więc tutaj lecę najpierw z Irlandii do Paryża, a potem na bardzo długi lot się wybrałem z Paryża. Chwileczkę. Coś mi przeskoczyły slajdy. Z Paryża do aż tutaj na południe Ameryki Południowej do Buenos Aires i tam się spotkaliśmy. To jest cały zespół, który z nami współpracował. Pracowaliśmy 3 tygodnie. Różne naukowczynie, glaciolożki, niektóre dla organizacji rządowych, dla urządzania pewnych politycznych możliwości, również jeżeli chodzi o życie morskie i tak dalej. Tam była duża grupa różnorodnych specjalności. Tutaj
wszyscy ubraliśmy się w te same kurtki i to się nazywała Podróż do domu, Homeward Bound, i to była 6. podróż, jeszcze 4 przed nami. Jak ktoś chciałby podobne doświadczenia przeżyć, to proszę z Homeward Bound się kontaktować. Tutaj nie widzieliśmy jeszcze tego statku, więc to było dla nas wszystko nowe. Przed wyjazdem oczywiście kupę zdjęć żeśmy sobie robili i bardzo mnie to ekscytowało. Nigdy nie byłam tak długo na statku w Irlandii. W latach 80. się jeszcze promami do Anglii jeździło, ale nigdy nie byłam długo na statku. Potem ruszyliśmy z portu i jesteśmy teraz w drodze. Mieliśmy tutaj pokoje, które dzieliliśmy z innymi. Byłam na 5. pokładzie. W drugiej części mieszkałam na 2. pokładzie, tam już mieliśmy większy pokój, ale bez balkoniku. I mieliśmy całą tą robotę do wykonania. Najpierw żeśmy podróżowali, odwiedziłam tutaj mostek kapitański, żeby zobaczyć, jak ten mostek wygląda. To jest sterowanie statkiem, stamtąd się odbywa oczywiście. I poszłam tam tym korytarzykiem i jak wpuszczą nas zielone światło, to możemy wejść na mostek kapitański. Mamy GPS-y, mamy możliwości określania pogody, określenia położenia i pozwolono nam to zobaczyć. Jak teraz zobaczyliśmy magazyn, wyszliśmy na zewnątrz, wiatr był naprawdę potężny, trzeba się było trzymać relingu, bo inaczej by nas zwiało. To jest w miarę spokojny dzień na tym oceanie i podróżowaliśmy w kierunku Falklandów, Wysp Falklandzkich. To był pierwszy dzień. Następnego zaś dnia bardzo tutaj wzburzone morze się okazało być, więc widzimy, jak się kołysze mocno statek. Widzicie, jak sztormowa jest pogoda. Musiałam się dostosować. Musieliśmy sobie również radzić z chorobą morską. Niektórym to szło lepiej, niektórym gorzej, bo jak się chodzi po statku, który się mocno kołysze, to jest bardzo trudne. Teraz przybyliśmy na Falklandy i to jest cała procedura do przejścia tam. Biobezpieczeństwo, żeby chronić życie. System tutaj biologii na wyspach. Musimy tutaj odpowiednie ubranie włożyć. Musimy również czyste buty, za każdym razem czyścić te gumowce. Nie wolno nam niczego dotykać, nie możemy wprowadzić żadnego jedzenia. Musimy to jedzenie przechowywać w wodoszczelnych pojemniczkach. To są zodiaki, te buty gumowe, które nam kazano nosić i zobaczymy, jak to wygląda. Tak, jesteśmy na Falklandach wobec tego. Nie wiedziałam, że tyle kolonii pingwinów tam występuje. To były takie szkolenia jakby z przybiciem związane do brzegów Antarktydy, żeby się do tego odpowiednio przygotować. Tu mamy pingwiny Gentoo, które się świetnie zachowują na Antarktydzie i również adaptują się dobrze do zmian klimatycznych. Tutaj mamy drugi rodzaj pingwinów. Te królewskie pingwiny, drugie co do wielkości, są bardzo duże. Nie dobrze się adaptują do zmian klimatycznych. Więc to wygląda i różnie co do różnych pingwinów. A tu mamy to biobezpieczeństwo, konieczność oczyszczenia całego ubrania.
musieliśmy również to wszystko potem odpowiednim detergentem przemyć. I to jest pierwsza góra lodowa, którą widzimy. Byliśmy już tydzień na morzu do momentu, jak zobaczyliśmy pierwszą górę lodową i teraz trzeba było przepłynąć bardzo ciśnienie Drake'a, bardzo burzliwy fragment oceanu. I tutaj dotarliśmy na wyspę już związaną z Antarktydą. Tam już było -6, ale ze względu na wiatr to się odczuwało, że to jest -16. To są znowu odmienna grupa pingwinów, które tutaj sobie paradują. I mnie to naprawdę zamurowało to całe życie zwierząt na Antarktydzie. Również ta ilość gór lodowych zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Czasami to wydaje się, że jak jest spokojna pogoda, to się wydaje, że tu się da całkiem dobrze żyć, ale przy bardzo dużych wiatrach to może być bardzo niebezpieczne miejsce do życia. Z kolei kiedy żeśmy minęli tę wyspę, to zobaczyliśmy cały ten masyw kontynentu Antarktydy i widzimy, jak to wygląda. Zanim żeśmy na ten półwysep dotarli, to sprawdzono nam również wszystko pod względem bezpieczeństwa geologicznego. Szukano tutaj nasion, czy też trawy, czy jakichś innych pozostałości, które można by wprowadzić, moglibyśmy przypadkowo wprowadzić na ten teren. Bo chodzi o to, żeby chronić ten kontynent. Nie wolno naprowadzać, siedzieć, nie wolno tam jeść, więc można tylko chodzić. To było całkiem trudne, ponieważ robiłam te wideo, więc tutaj miałem kamerę i tutaj musiałem mieć odpowiedni sprzęt ze sobą i szereg również różnych obiektywów. Na głowę trzeba było coś włożyć, trzeba było włożyć rękawice i tak dalej. Za każdym razem, jak żeśmy wracali, to musieliśmy to wszystko w tym różowym detergencie obmyć. I teraz już jesteśmy na samej Antarktydzie. Dla mnie jest to miejsce, gdzie naprawdę mnie wzięło, bo tam są te olbrzymie kolonie pingwinów, to jakbyśmy byli w mieście. To był cały ekosystem samych pingwinów, które robiły to, co do nich należało. I tam były jakby autostrady, jakieś główne drogi między nimi i one sobie tam chodziły. Tu kolonia, tam kolonia, poruszały się między tymi koloniami, głównymi drogami. Ponieważ one jedzą kryla, to wszystko było zabarwione na pomarańczowo, tak jaki jest kolor kryla. Również mnóstwo guana produkowały. To były tysiące tych zwierząt. Właściwie nie zwracały na nas uwagi. Niektóre były ciekawsze, innych zupełnie nie obchodziliśmy. Był ten cały hałas, który one generują. Były takie momenty, że pingwin poszedł naszą ścieżką, więc musieliśmy się trochę przesunąć, bo nie wolno się zbliżać na mniej niż 5 metrów od tych zwierząt, bo tam jest ptasia grypa, takie zagrożenie ptasią grypą, żeby tego uniknąć właśnie. A ponieważ ptaki latają, to my nie chcemy tego jeszcze pogarszać. Mogłam tam być przez cały dzień. W ogóle nie chciałam stamtąd wyjeżdżać. Chciałam na tej wyspie Cooperville'a zostać jak najdłużej, ale byłam ostatnią osobą, która po 3 godzinach musiała z tej wyspy zejść,
Było tyle do zobaczenia. Widzieliśmy, jak te pingwiny łowią ryby w wodzie. Zobaczmy, jak czysta jest przejrzysta woda. Są te góry lodowe, takie niebieskawe w odcieniu. Widzicie Państwo, jak głęboka jest ta góra lodowa pod wodą, porównując z tą częścią wystającą ponad wodę. Ja się zastanawiałam, czy jestem w jakimś krainie elfów, w jakimś komiksie i poza tym cisza do tego jeszcze dochodziła. Niewiarygodna cisza, której nigdzie nie mamy okazji doświadczyć tego typu. I robi się zdjęcia, robi się wideo, bo staramy się złapać wszystko co tam jest, ale to jest nie do opisania w sumie. I były takie dni, kiedy zdawaliśmy sobie sprawę, dlaczego tam ludzie nie mieszkają, bo pogoda bardzo szybko się zmienia i w tym momencie potrafi być niezmiernie zimno. Tu mamy pierwsze nasze przybicie na sam kontynent. Tutaj dopłynęliśmy, potem pojawiła się burza, musiano nas szybko ewakuować z kontynentu. Ale było tak, że trudno mi się tam było dostać do góry, ponieważ to był taki dosyć trudny śnieg, nie można było złapać kontaktu z tym śniegiem. Ciągle się człowiek ślizgał, miałem jeszcze ze sobą sprzęt i zdecydowałem, że nie pójdę tam w górę. Można mieć cały ten sprzęt ochronny, ale nie jesteśmy przygotowani na takie ekstremalne zimno, czy aż tak duże wiatry, również na tak zimną wodę. Zwierzęta, które tam żyją, są do tego dostosowane, ale my nie. A tutaj pokazuje, jak żeśmy podróżowali tuż przy brzegu. I chcę pokazać, tutaj góry lodowe są wielkie, one nie są zmapowane, nie są przez kartografów oznaczone. To są duże góry na widok, ale to są oderwane fragmenty lodowców w sumie. One się cielą, te lodowce, i po cieleniu się te elementy odpadają, po prostu te cząstki lodowca odpadają. I to jest taki dźwięk, jakby spadała lawina, bo takie potem wytwarzają się oczywiście w tym momencie fale ze względu na to oderwanie się kawałka lodowca. Akurat tutaj się ześliznął ten kawałek, także nie było aż tak dużych fal wytworzonych przez tę górę lodową. Czasami widać sam ląd, czasami się płynie bardzo spokojnymi wodami, widać te góry lodowe, ponieważ w tym czasie byliśmy tam, kiedy 24 godziny czy 22 godziny światła słonecznego, także nie było właściwie zachodu słońca. Byliśmy na stacji Palmyra, w amerykańskiej stacji. Tu mamy duży lodowiec, a tu jest niewielki masyw lądu. Po lewej stronie również jest większa część lądu. Tam się robi długotrwałe badania ekologiczne, kryla, ryb, również masy lądolodu. Tam 10 lat temu udało się jeszcze zjeżdżać tym lodowcem. Tam kiedyś był lodowiec wszędzie, a tą wyspę odkryto dopiero 5 lat temu ze względu na zniknięcie lodu. I to, co w tej chwili się pojawiło, to było cały czas przykryte lodem. A to ze względu na to, że planeta się ogrzewa i niestety te lodowce topnieją.
Więc tutaj widzimy wyraźnie oznaki zmian klimatycznych. Oczywiście tam się studiuje pingwiny, ptaki, lodowce. Mieliśmy również ze sobą pana, który kręcił filmy z Davidem Attenborough o niebieskiej zamrożonej planecie. On opowiadał nam o różnicach w porównaniu z tym, co poprzednio widział. I w jednym z ostatnich dni okazało się, że pada deszcz, a przedtem nigdy na Antarktydzie deszcz nie padał, tylko śnieg padał. I właśnie ten deszcz jest ze względu na ocieplenie klimatu. I to jest również pokazane, jak jest tutaj zimno, bo te panie, które są na tych łódkach, miały zupełnie przemarznięte palce u nóg. Trzeba było ogrzać te palce, bo obawiano się od mrożeń. A myśmy tylko taką gumową łódką płynęli. Nigdyśmy nawet tego lodu nie dotknęli. Ale pokazuje nam to, jak to jest ekstremalne miejsce. Również odczuwamy, że jakbyśmy się cofnęli w czasie i mamy takie poczucie, że to jest naprawdę Ziemia, nasza planeta, bo to tak ślicznie. A tutaj mamy górę lodową i mamy takie wrażenie, jakby to był, jakby sama ta Antarktyka była taką maszyną do podróży w czasie. Tam się wybieramy, nie ma tam ludzi, tak? Irlandia musiała wyglądać, zanim się tam osiedlili ludzie. Tylko zwierzęta i rośliny. Tak to się odczuwało, że nie jesteśmy częścią tego jeszcze. Mimo że ludzie próbują tam żyć, tutaj jest stara stacja wielorybnicza, w tej chwili zamieniona w muzeum i tam się tylko znajdują pingwiny, chodzą sobie tam, nikogo, nikt ich nie interesuje. Tam co roku przyjeżdżali ludzie z Anglii na 5 miesięcy, bez elektryczności, bez bieżącej wody, żeby tam przebywać. Ale to nie jest miejsce przeznaczone dla ludzi i trzeba tak sobie myśleć, że kiedyś cała Ziemia była tak piękna. A my, ludzie, zrobiliśmy straszne rzeczy. Bierzemy ciągle z tej planety, zostawiamy nasze ślady. Musimy uważać, nawet jak zostawiamy, jakie ślady pozostawiamy po sobie. Tu jest ta stacja amerykańska i tu mamy oderwany kawałek lodowca i teraz wiele zdjęć pingwinów chciałam pokazać, bo one dodają kolorytu Antarktydzie. Oczywiście jest więcej na Antarktydzie, nie tylko o pingwiny tu chodzi. A teraz wracamy na statek, a one nas odprowadzają. Chcę pokazać to trochę na wideo, bo to pięknie wygląda, fantastycznie. Oczywiście tutaj pingwiny robią swoje, nie dbają o to, czy my tam jesteśmy, czy nie. I byliśmy tam z 10-15 dni i była taka rutynowa, ten nowy układ dnia, studiowali pingwiny, studiowali lodowce, również były wykłady, cała ta wiedza została przekazywana, a myśmy nie chcieli wracać tak naprawdę już. I również Czesiną Drake'a musieliśmy wrócić przez 2 dni, wreszcie wracali i pewnego dnia obudziłam się i to już jesteśmy u samych wybrzeży południowej Ameryki, Argentyna, Chile. Pierwszy raz zobaczyłam ponownie zieleń drzewa, pierwszy raz od 3 tygodni i wtedy zobaczyłam ludzi, domy, to było takie dziwne wrażenie, dla mnie było dużo hałasu, były za bardzo obciążone moje zmysły kształtami, kolorami.
Tutaj mamy właśnie to miejsce. Byliśmy w takim bezpiecznym konie i teraz popracowaliśmy razem i tyle wiedzy zabrałam stamtąd o zmianach klimatycznych. Ciągle jeszcze zastanawiam się, jak dzielić się tą wiedzą. Jesteście jedną z grup, o której mówi to po raz pierwszy. To mocno zmieniło moje życie i chciałabym się tutaj zajmować bardziej zmianą klimatyczną i mówić o tym, żebyśmy się nie czuli tylko i wyłącznie winni, bo na zasadzie takiej, że Antarktyda jest pewną kapsułą czasu, setki tysięcy lat nas cofa w czasie i opowiada nam, jak kiedyś tu było i jak musimy do tego wrócić. Zmieniając wobec tego zupełnie doświadczenie, tutaj mamy bardzo podobne rzeczy, o których sobie pamiętam. Wszystkie te historie odbywają się tutaj, na planecie. Jestem inżynierem, naukowczynią i tak dalej. Jestem popularyzatorem nauki. Jednym z pierwszych takich doświadczeń związanych z przestrzenią kosmiczną to było w Utah, w stanie Utah, gdzie 3 dni trzeba było podróżować, żeby się do tego odległego miejsca dostać. Tam się mieszkało przez 15 dni i to była taka symulowana misja, jakby się było na Marsie. Tutaj mamy to takie budynki, jakbyśmy byli na pustyni marsjańskiej. Stowarzyszenie dotyczące Marsa to budowało. Tam były 4 osoby, które wykonywały pewne doświadczenia, żeby zobaczyć, jakby się to robiło na Marsie, bo nie mamy zielonego pojęcia, jak żyć na Marsie. Dom, elektryczność i tą całą infrastrukturę mamy, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a tutaj jesteśmy zupełnie oddaleni od tego. Na Marsie, jakbyśmy mieli wyjść na zewnątrz, to trzeba byłoby się odpowiednio wyposażyć, bo nie ma tlenu w atmosferze, jest tylko dwutlenek węgla. To jest to, co wydychamy. Nie ma żadnej infrastruktury, nic tam nie ma. Więc 3 dni żeśmy tam podróżowali, tam już pełna załoga była, która... To się tylko odbywa zimą, bo latem jest tam za ciepło. My byliśmy 173 załogą tam. Tam skończyli poprzednicy, przekazali nam to przez 1 dzień i odeszli, a myśmy zostali i tu mamy również odpowiedni pojazd. Oni zabrali ten podjazd i tym odjechali. To jest takie malutka osada. Oczywiście tutaj w okolicy jest tylko malutka osada, tam są 2 sklepy, można tam kupić jakieś jedzenie i 200-litrowe pojemniki z wodą. I ponieważ byśmy byli na Marsie, to się nie da oddychać, to za każdym wyjściem musieliśmy odpowiedni taki kombinezon kosmiczny włożyć. Tu jest mój zespół, ta załoga, astrobiologowie i geologowie. Ja tam byłam dziennikarką, również sprzętem, jaki miałam na Antarktydzie. Chciałabym zobaczyć, jak się tam człowiek czuje na takiej misji symulowanej. Mówi się o rezultatach, ale nikt nie mówi o tym, jak to wygląda, jak tam się żyje, jak tam się przebywa. Więc to są wideo, które chcę pokazać, jak to wyglądało. To był pojazd, ten samochód, którym się tam dostaje. Myśmy tego pojazdu nie używali. Oni nas tam przywieźli i odwieźli tym pojazdem. Natomiast mamy tutaj takie
łaziki. Zawsze się wchodzi w ten sposób i tam mamy taką śluzę, dwoje drzwi zaopatrzoną, bo trzeba tutaj dbać o to, żeby nie wyssało nam tlenu. Tam się ubiera kostium, tam jest toaleta, gdzie tylko za większą potrzebą się spuszcza, żeby zaoszczędzić na wody. Oczywiście jest tam prysznic, ale nie bierze się go tak często. Kiedy pada, to tam naprawdę jest bardzo zabrudzone ze względu na ten czerwony kurz, który jest wszędzie. A u góry tu mamy ten pokój, gdzie mieszkamy i gdzie jemy. To jest nasze miejsce do życia. Na Marsie by nie było tak luksusowo. Jedyna prywatność to była w tym miejscu, gdzie się spało, ponieważ tutaj zagrożeniem są wszelkie okna, więc nie było żadnych okien, żeby się ta stacja nie zepsuła, więc tutaj wszystko musiałam mieć w jednej walizce, 2 pary spodni, 4 zmiany tej górnej części garderoby. Tu mamy raporty, które przygotowujemy. Tutaj jest jedzenie w suchym stanie, to są wysuszone jaja. To się wyciąga, daje się to na patelnię, zalewa wodą i to potem przygotowuje, więc również mamy tutaj suszone masło, suszony ser i tak dalej. Do wszystkiego trzeba dodawać wodę, również kapusta, cebula, kiełbaski. Do wszystkiego trzeba było dodawać. Również było takie mocno słone jedzenie, więc mnie to specjalnie nie przeszkadzało, bo nie mam aż takiego wyczucia smaku. Tam oczywiście były dyżury, kto przygotowuje jedzenie, kto sprząta i tak dalej. Dzień był bardzo zajęty, wstawało się o 7. Tam ze względu na system ogrzewania, który wdmuchiwał gorące powietrze od dołu. Tam, gdzie ja spałam, to naprawdę jakby mnie piekło na żywca, więc cały czas bolała mnie głowa. Rano trzeba było zjeść śniadanie, rozmawiać z kontrolą misji przez e-maile. Tu nie dało się porozmawiać, bo jest dość duże opóźnienie między wysyłaniem a otrzymywaniem wiadomości, czyli te 12 minut by to trwało, więc to lepiej byłoby się komunikować za pomocą maila. Potem się wychodziło na spacer, czyli taki poza pojazdem działalność. Byli geologowie, którzy się tym zajmowali często. Potem po powrocie był lunch, potem przygotowano się raporty, potem była kolacja, a ja musiałam te wszystkie informacje, zdjęcia, wideo pozbierać i podzielić się nimi z kontrolą tej misji, żeby to potem było to na Facebooku i w innych mediach społecznościowych umieszczane. Ubieranie tego skafandra, mimo że to był taki tylko udawany układ, to jednak miało się takiego wrażenie, że się nie mieszka na ziemi, nie żyje się na ziemi. Wyjście wymaga założenia wielu warstw odzieży, ciężkich butów. To taki jak hełm sam był plastikowy, ale również wygląda, spokolorowany jest na stalowo i jest bardzo ciężki. Trzeba kręcić szyją, co boli. I również się ma z tyłu taki plecaczek. I to ten wizor, przez który widzimy, to jest
przedmuchiwany, żeby się nam nie kondensowała wilgoć. Mieliśmy również radio. Trzeba było również to załadować. Jak się wychodziło w tym całym kostiumie, to nic się nie słyszało. Człowiek się tylko pocił i wszystko go swędziało. Przez 4 godziny, do 4 godzin się w tym poruszaliśmy. I ten plastikowy wizor z przodu był tak na tyle dla mnie trudny do wykonywania zdjęć, że nie wiedziałem, co robić za zdjęcia właściwie. Tu mamy przykłady jazdy tymi pojazdami. To nie jest moja strefa komfortu, ale boję się trochę też również z wysokości, ale musiałam robić pewne zdjęcie. Te góry wyglądały jak były skaliste, ale to był taki miękki piasek. Jak padało, to on się po prostu zamieniał w taką ciapę. I często tam padało. To było podobnie jak na Antarktydzie. W bardzo krótkim czasie bardzo się zbliżyliśmy się do siebie w tej grupie i nie czułam się, jakbym już była na ziemi. Po paru dniach jeden z geologów wyjął jakąś tam gotówkę w dolarach i dziwne się wydawało, że tam się ma pieniądze, bo nie używaliśmy od kilku dni tych pieniędzy, nie myślało się o tych rzeczach. Bo tutaj mówiło o jedzeniu, o takich podstawowych rzeczach, które do przetrwania tam były potrzebne. Najważniejsze dla mnie na tej misji było zrozumienie tych zasobów, jakie mamy na planecie i mamy wszystko, co jest nam potrzebne. A oczywiście tutaj woda jest najważniejszą rzeczą. Mieliśmy te plastikowe pojemniki z wodą i była rurka, która podawała taką za pomocą pewnej pompki tę wodę do kranów, do toalety i również do tej małej szklarni. I ciągle ta pompka wydawała te dźwięki za każdym razem, kiedy pompowała tę wodę. W tym momencie zdajemy sobie sprawę, ile tej wody zostało przeponowane. Kilka takich dźwięków, żeby umyć ręce, trochę więcej do zmywania, na oczyszczenie szczoteczki do zębów to tylko jeden dźwięk się pojawił. Jak spuszczało w toalecie, to 30 takich dźwięków działania pompy, że się słyszało. I słychać było to wszystko. Wielu ludzi w pewnym momencie w środku nocy szło z powodu większej potrzeby do toalety i ciągle było słychać te dźwięki. I tak było wiadomo, kto kiedy się załatwiał. Mówię Państwu o tym, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, na ile się przyczaiłam do nieustannego dostępu do wody. Ostatniego dnia przyszła następna załoga, 174. Myśmy trochę już się tak dziwnie tu zachowywali, mieliśmy skróty na wszystko i również zostaliśmy z nimi. I myśmy również sami potem po wyjściu z tego miejsca poszli coś zjeść i do takiego zwykłego dinera, który wyglądał jak hotel Ritz. I piliśmy kawę, jakieś naleśniki śmierdzi, jakby to nie wiadomo co było w porównaniu z tym, z tą żywnością, jaką mieliśmy i jakbyśmy się nagle w niebie znaleźli. I potem poszłam do łazienki, gdzieś tam w jakimś parku narodowym i wychodzę, nie jestem na Marsie, muszę spuścić jednak, mimo że to była mniejsza potrzeba. A tu się po prostu spuszcza bez tego całego dźwięku
pompy i to się wydawało, jakby całe nasze zasoby wody spłynęły w tym momencie, kiedy spuszczaliśmy w toalecie. I teraz kurek amerykański. Tam spryskiwano mi ręce i ta woda mi wystarczyła w zupełności. I stwierdziłam, że naprawdę marnujemy wodę w porównaniu z tym, co myśmy mieli. I tego się już nie da odzobaczyć. Za każdym razem odkręcam kurek, teraz już króciutko. I dwie pary spodni, 4 zmiany garderoby górnej, to mi wystarczało. I nie słyszałam ptaków, nie słyszałam przyrody, a po powrocie znowu się okazało, że jest to wszystko wróciło. Jak wróciłam do domu, nie mam znowu takiego dużego mieszkania. Mi się wydawało, że tyle przestrzeni do własnej dyspozycji mam. Otworzyłam szafę i zobaczyłam całą tą moją garderobę, buty, swetry, dżinsy i tak dalej. To mnie po prostu zatkało. Również tam, gdzie składuję ręczniki, to stwierdziłam, że aż tyle nie potrzebuję, więc zaczęłam się pozbywać tych rzeczy i upraszczać swoje życie. To doświadczenie i to doświadczenie antarktyczne to jest coś takiego, że jesteśmy pozbawieni tego, co nas na co dzień otacza i zmienia sposób postrzegania życia. Kiedy miejsca się w takich miejscach, to człowiek zaczyna bardziej rozsądnie postępować i możemy mieć bardziej efektywne systemy podawania wody, możemy mieć panele słoneczne, musimy dbać o to, co mamy, musimy to chronić i musimy myśleć o tym, żeby nasza Ziemia wróciła do tych dobrych czasów, jak to wyglądało na Antarktydzie w tej chwili. Niestety skończył mi się czas. Jak są jakieś pytania, to będę tutaj dostępna. Mam nadzieję, że się Państwu te dwie moje opowieści o ekstremalnych miejscach spodobały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dr Niamh Shaw o swoich podróżach, ale też inspirująco o zmianach, czasami całkiem drobnych, które możemy wprowadzić w naszym życiu. Ja za chwilę zaproszę na scenę naszego następnego gościa, ale jeszcze porządkowo przypomnę o dwóch rzeczach. Po pierwsze, mogą Państwo korzystać z systemów tłumaczeniowych z języka angielskiego. Tutaj nasz kolejny gość się już przygotowuje do swojego pokazu. Jeszcze potrzebujemy chwilę, żeby zainstalować wszystkie potrzebne rzeczy. Przypomnę, można w punkcie info tutaj obok wykorzystać słuchawki, wypożyczyć słuchawki, żeby lepiej rozumieć te pokazy, które będą się odbywać w języku angielskim. I jeszcze druga porządkowa rzecz. O 11:30 po mojej lewej stronie będzie dla Państwa dostępny doktor inżynier Adam Mirek. Będzie podpisywał swoją książkę Bebechy. Będzie sobie można też z nim zrobić zdjęcie i chwilę porozmawiać. Już za chwilę na naszej scenie kolejny gość. Dajmy mu jeszcze moment na przygotowanie.
If you would like to join in our games today, you are going to be playing some games using your mobile phones and other games as well. You can join our server from your mobile phone using the QR code in the corner, so look with your camera, or you can look at the webpage largehadron.party/2413, so the QR code or the webpage. Thank you. I think we are good. Tak jak zostało powiedziane, możecie dołączać do naszego kolejnego pokazu. Każdy, kto ma smartfon, może zeskanować kod. Będzie okazja do tego, żeby wziąć udział, odpowiadać na pytania, które będzie zadawał nasz kolejny gość. Dr Sam Gregson, jak sam mówi o sobie, Bad Boy of Science, a tematem jego wykładu będzie polowanie na bozon Higgsa. Już za moment na tej scenie będziemy wspólnie polować na bozon Higgsa. Kolejni gracze, jak widzę, dołączają do tego grona zaangażowanych, więc już za moment dr Sam Gregson i bozon Higgsa, Bad Boy of Science, to dla niego będzie właśnie ta scena. Okay, good. Got like 40 people. This is very, very good. I'll give you 1 more minute to connect. Good. Okay, we are going to make a start. So, pause this. So, please keep that open on your phone. You will be playing a game very, very shortly together. So keep that open on your phone. So, my name is Dr. Sam Gregson. I'm a high-energy particle physicist from the University of Cambridge and formerly the Large Hadron Collider. Who's heard of the Large Hadron Collider? Anyone? Good, a few of you. So today, I am not going to do any work. I'm going to be very, very lazy, and you guys are going to be particle physicists for the day. You are going to do my job. You are going to discover, by playing some games and some interactive activities, you are going to discover a particle called the Higgs boson. Anyone heard of the Higgs boson? A few of you. So it won the Nobel Prize about 10 years ago. Very, very important. But in 30 minutes today, you are going to rediscover it for yourselves and win the Nobel Prize yourselves, hopefully, if you do well. So, particle physics. Everything around us, me and you, the floor, the tables, the chairs, they're made of what? Atoms, that's right. Protons and neutrons in the middle and electrons going around the outside. But we particle physicists ask a deeper question. What are these atoms made of? What are protons and neutrons made of? Are they made of smaller things underneath? What are the smallest building blocks of our universe?
Are there smaller things than protons and neutrons? And the answer is yes. So, if I have something and I want to know what's inside it, the little pieces that make it come together, what might I do? What can I do with this to work out what's inside? Destroy it, exactly. You are a particle physicist. Well done. So, I smash it apart, and then I can see the pieces which are inside, right? These are the smallest building blocks that make up the calculator, right? All I do is I smash things, I can see the building blocks that are inside. This is what particle physicists do. We smash atoms together or protons together as hard as we can. And then we can see the little building blocks of the universe that come out from those collisions. So the Large Hadron Collider is the strongest and most powerful atom smasher that we have. Smashes protons together at nearly the speed of light. And it's 27 kilometers long, 100 meters under the ground, near France and Switzerland. The most powerful atom smasher that has ever existed. And when we smash atoms or protons together, this is what it looks like. They smash together, they disappear in a ball of energy, and we can see all those tiniest building blocks of the universe. Then we can study them and understand what our universe is made of underneath at the smallest scales. So, your first game today is going to be to turn on that machine using your telephones, right? So, does anyone know how we make protons go around very, 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 very fast? What do we use? Does anyone know? Protons are positive, so what can we use to get them going around very, very fast? Anyone? We can use a negative, so what are we talking about here? How are we giving them the energy? How do we get energy in our homes? We use the same thing. Electricity, right? So, we use very, very strong electric fields, pluses and minuses, to get those charged particles whizzing around at very, very fast speed. So really, really high voltage. What's the shape of the Large Hadron Collider? A circle, that's right. They're circles. Anyone know how we make protons go round in circles? Anyone know what we use or want to have a guess? Anyone know? How can you make protons go around in a circle without touching them? What kind of forces can we make without touching things? Magnets, that's right. So, at CERN, at the Large Hadron Collider, we have some of the most powerful magnets in the world. They're called superconducting magnets. We cool them down to minus 271 degrees Celsius. That's colder than outer space. We use liquid helium to cool them down. Very, very, very cold. So they can be strong enough to make these protons go round in circles and smash together in our machine. So, bring your telephones back. We are going to play a game. You are going to control your own proton at the Large Hadron Collider. I'm going to show you what it looks like. So, open for players. Here's what it will look like. On your telephone, you will have a number and a color. That number and color are on the screen. You can move around on the screen with your telephone. You must protect your proton. Do not hit the walls. Do not hit the air molecules which are in the pipe. There are air molecules, watch out. There are also magnets which are broken. Watch out for the air particles. We don't want to hit the air particles, we want to hit another proton. Watch out for the magnets, they pull you to the side. Right, well done. David is gone, Leon is gone. Who is left? Number 7. This is a practice, we will do it again. Amki is gone. 40 seconds left. So you are controlling the magnets
and the electric fields at the Large Hadron Collider. 4 left, 4 left. Bartek is out. Pudzian, where's Pudzian? Where is Pudzian? Where are you? There, well done. Give him a big round of applause. Okay. We try one more time? One more? One more? Okay. Right. Are we ready? I want you to count down. 5, 4, 5, 3, 2, 1, and go. There you are. Find your... Whoa, wait. This is on professional. Professional, no good. Right, I go back. Hold up. Stop. No, it's going too quick. Hold up. Let me change it. I'm going to slow it down. Stop. Give me 1 second. 1 second. Why is this doing this? The screen has gone to sleep. This is why. The screen has gone to sleep. Here we go. So, Poland 2. There we go. Right. My computer had gone to sleep. I'm very sorry. So, find your proton. Lots of people are dying already. Nice and in the middle. Stay in the middle if you can. Good. Now the screen will start to come. What is going on? Something strange is happening. Let me try to fix this. Something very odd is happening. The computer has gone to sleep. So. Maybe this... Better, right. The internet was a problem. Right, here we go. Good. Right, so, lots of people. 2 seconds. 1. No, sorry, the Wi-Fi is gone. The Wi-Fi is gone. So, Pudzian is our winner. Give Pudzian a big round of applause, please. You are the winner. Come and give us a bow. There we go. Later we will play again. We will play again later. Right, so. Play from current slide. So, we have those protons going around in a circle. And now we want to smash them together, right? We smash those particles together. And here is what happens. The protons, they smash into each other. And all those tiny building blocks of the universe, they come out in all different directions. And we can study them with a machine like Atlas. Atlas is a huge detector which captures all of those building blocks of the universe, and then we can study them. It weighs thousands of tons. It's basically a big camera which looks at those collisions and tells me all of the building blocks of the universe that come out. Here is an example of one of the pictures that we see. So the protons collide, lots and lots of energy, and then we see all of the building blocks of the universe come out. The yellow, the green, and the red. And it turns out, excuse me, the universe does not have many building blocks. The universe is quite simple in terms of the building blocks. There are 3 types. The quarks. Quarks make up protons and neutrons. So inside protons and neutrons, they're made up of quarks. There are leptons, like the electron, which whizzes around inside the atom. And then there are bosons. Bosons are the things that carry forces. So for example, when I have 2 magnets, they can stick or they can push apart. Bosons control those forces. They carry information between the 2 magnets, telling them if they're north and north or north and south. So bosons carry force. So if somebody says to you that you are all made of atoms, that is not true. We are actually made of quarks and electrons, not atoms.
Quarks and electrons are the smallest building blocks of us. So we're not made of atoms, we're made of quarks and electrons. So this idea of the universe, this standard model, it looks very, very simple. I could give you these building blocks and you start building the universe. You start building anything in the universe from scratch. But there was a big problem in the 1960s. Scientists started to realize that some of the building blocks of the universe have no mass and no weight, like light, photons, particles of light. They have no mass, they have no weight. I can't catch them, I can't weigh them. And yet other particles, like electrons, like quarks, which are inside us, inside protons and neutrons, they do have mass. Why is there such a difference? Why do some building blocks of the universe have mass and some do not? This was a really big problem, and it meant that we didn't understand where mass was coming from. And it's very important to understand where mass is coming from, right? Because if you don't see this mass and it hits you in the face, yes, this is a big, big problem. We need to understand where mass comes from. Otherwise, you can have a pretty big problem, yes? So understanding how mass comes is very, very important. And the idea was that the Higgs boson, a new particle, is maybe linked to giving other particles their mass, right? And we're going to talk about that now, and you are going to discover it with some more games. So, what on earth is a Higgs boson? Well, the Higgs boson is linked to giving other particles their mass. And we didn't understand how mass came to be until three brilliant theoretical physicists, Peter Higgs, Francois Onglert, and Robert Brout, came up with a hypothesis. They said that there's an invisible field of energy everywhere in the universe. It's right in this room with us right now. Who has seen Star Wars? Who's seen Star Wars? What is there in Star Wars that they tell you is an energy field which is everywhere in the universe at the same time, but you never see it? The Force, right? So they basically said the Force from Star Wars exists, right? The Force from Star Wars exists, and when particles go through this field, they feel a drag. They're stopped by this field, and that's what gives particles their mass. So I need 3 volunteers to come up on the stage and help me. Good. 1. Good. Come. Yes, please. Both of you can come. Both can come. Good. Give them a round of applause. Hats. 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 So, our friends are going to be different types of particles with different amounts of mass, right? And here is the energy field which is in the room, the Higgs field. This is these rubber bands. So, our friend here, whose name is? Kuba. Kuba is going to be a particle of light, a photon. He has no mass. Why? Because he doesn't interact with these bands at all. Kuba, you can go anywhere you want in the room, but there is one rule. Do you understand? You always have to move at the speed of light. Run! 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 Good. Kuba, run. Good. So, Kuba has no mass. He doesn't interact with the Higgs field. Run, Kuba. Good. You are also a photon. Run. Good. Well done. Run. Thank you. And our next friend, come forward. Your name is? Nikolai. Nikolai is an electron. An electron has a little bit of mass, so it interacts a little bit. Run. Keep running. Good. So, he interacts a little bit with the Higgs field. Careful. Ooh. No, one way, one way. Keep going. Down, down, down. So, all right. So he interacts a little bit with the field. He has a little bit of mass. Come over here, please. Come here, please. Your name is?
Jinga, over your head. Jinga is a heavy particle. She interacts with the field a lot. Run, please. Run, everybody run. Kuba, where are you? Kuba, where are my photons? So, by interacting by different amounts with the field, this is how particles get their different amounts of mass. If you don't interact, you're a photon. You're a particle of light with no mass. If you run! If you interact a little bit, you have a little bit of mass, like an electron. And if you interact a lot, you have a lot of mass. Make sense? Good, you can stop. Well done. Give them a big round of applause. Well done. You're tired. I'm tired. Well done. You okay? Thank you very much. Well done, Kuba. Very good. You are a good photon. Well done. Thank you. Well done. Well done. Woo. So, this was the idea in the 1960s for how particles get different amounts of mass. They interact by different amounts with that field of energy. If you don't interact, a photon, you have no mass. If you interact a little bit, you have a little bit of mass, like an electron. And if you interact a lot, well, you have a lot of mass. But in the 1960s, there was a problem. We couldn't prove that this was real. Was this force field real in the universe? Right? The scientists suggested... Give that 1 second. Thank you. The scientists suggested that you could test this idea by smashing particles together with very, very high energy. And if you do that, the field will start to wobble and it will produce these particles called Higgs bosons. But in the 1960s, there was no way to test this because they didn't have a particle collider which was powerful enough. They had to wait 60 years to test their idea. So in the 60s, the physicists knew where mass came from. They had the right idea, but they couldn't test it for another 60 years. So when they got the Nobel Prize in 2012, when the Large Hadron Collider started, many of them were very, very old. And one of them, unfortunately, had even died before he saw that his idea for where mass came from was correct. So, next game, the next game, you are going to find some Higgs bosons. Now, how do we do that? Well, we're going to smash some more particles together. And when we smash particles together in the Large Hadron Collider, there is so much energy that that energy is sometimes turned into Higgs bosons. So, Einstein told us that energy is the same as mass. E equals mc squared. So if I have enough energy in my collision, maybe I can make one of these Higgs bosons. I have enough energy to make the mass of a Higgs boson. And then we can go looking and see if these particles are real. Now, Higgs bosons, they don't live for a long time. They fall apart into different particles called electrons and muons. So if we want to find them, we have to look for lots of electrons and muons, which all seem to come from the same place in space. So if you have a Higgs in the middle, they fall apart and all of these particles look like they come from the same position. So I need some more volunteers. Maybe 5. Yes, 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 yes. Good. Give them a round of applause. Yes, come if you want to come. These guys are going to look for some Higgs bosons. So come round here. Come round here, come round here. Look at this screen. So what you are going to do is you're going to use this mouse here. You're going to click on the screen when you see any red ones. So they're going to pop, pop, no red, no red. Now there is red, tick. Now there is red, tick. Now there is red, tick. Red, no red. Makes sense. Easy, right? You're going to look for these particles. So you're looking if there is, let's do it simpler. Let's make a simple one. Any green ones. Make sense? Any greens. Now, there are some rules. When you click, you must have a hat on. Yes?
So you click, you give the hat to the next person. They always have to wear the hat. Yes? Hat. Now, if you are too slow or you get it wrong, then you get some of this. Yes? So, you have 1 minute. Are you ready? 3, 2, 1, go. Click. Green. Yes. Next. 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 Move. 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 Too slow. Good. Green. No, wrong. Wrong. Good. No, wrong. Green. Next. Good. Next. Good. Next. Good. This is what happens at the Large Hadron Collider. At the Large Hadron Collider, we smash millions and millions of particles every second. And we're looking for anything that looks like a Higgs boson. These guys are seeing one every second. At the Large Hadron Collider, millions every single second. Well done. Good. Nice and fast. Good. Did you miss one? Did she miss one? Ah. Good. 20 seconds. 20 seconds. Good. Wait for those greens. Well done. Next. Good. Well done. Good. Nice and fast. Well done. Now you are good. Well done. Give them a big round of applause. Woo. Well done. You guys can sit down. That was awesome. Well done. Well done. Go and sit down. Woo. I am tired. Right. So, they did super, super well. They clicked 25 times. 21 of them were correct. Only 4 of them were wrong, so they got a bit of water in the face, yes? But they missed 19. Why did they miss 19? Well, when we smash particles, we never know what we're going to get, right? Quantum mechanics doesn't give us a Higgs boson every time. So we have to smash lots and lots and lots of protons, and the Higgs only comes out sometimes. So they're very easy to miss, right? At the Large Hadron Collider, the efficiency is much lower, maybe like 1% or even less. So 42, very, very good. Well done. Very, very good. Okay. So, our final game. So, it looks like they found some Higgs bosons. But there is one final problem. Are these really Higgs bosons, or do they just look like Higgs bosons, right? We need to test them to check what they are. How do we do that? Because humans are really good at fooling ourselves, right? We're really good at making mistakes. How do we test that they're really Higgs bosons? Well, firstly, we check their properties. This is what we've been doing for 10 years at the Large Hadron Collider, checking the properties of the particles that we find. Do those Higgs bosons like to stick together with bigger, more massive particles? Do they give particles mass? That would make sense. And yes, they do. They look like Higgs bosons. Also, when we want to find a new particle, we can do something very, very clever. What we do is we take all of the masses of the particles that you see, those greens and reds, mass 1, mass 2, mass 3, mass 4, and we add them together. And if there is a new particle there, it should always add up to the same mass, because the particle that was there in the first place has one mass. Does that make sense? So they should always, if you've got Higgs bosons, add up to one mass, which is 125. So you see graphs like this. When you combine all these particles, you start to see this bump appear in the middle, right? This means that there is a real particle there that fell apart. You add up all of those masses, and they start to add to roughly the same value every single time. You see a bump? This means there is a new particle. Right. I need 5 more volunteers for the last game. 5 more. Come on. Good. 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 Come on. We need a girl as well. Yes. Good. Come. If you want to come as well, that's okay. Come. So,
you guys are going to do, you're going to do some squats. Do you know what squats are? You know this, squats? Yes? Right, like this. Yes, down and up. Yes, good. Right. So, they are going to make one of these diagrams, one of these peaks. So, what you have to do in this game is you have to keep anything that is between 120 to 130 is good. Anything that is outside, in the bin. Make sense? So, let me show you the game. So, can you stand off to the side? So, everyone move over there. Good. Right. So, in this game, there will be a camera. Let me show you. So, it will see your body. You hold your hands like this. 127, yes, in the box. 127 in the box. Right? We catch the balls. 127 is good. And then you squat and it goes in the box. Yeah? 127, 127, 127 in the box. Make sense? This makes sense. Right, good. Right. You guys go. So you guys stand back so the camera can't see you, right? Good. Go! 120 to 130 inside the box, please. Yes, down, down. Good. One more. Down. Well done. Excellent. Good. Well done. Good. Slower, slower. Yes. Slow, but good. Yes, good. One more, one more. 129 is good. In the box. Down. Squat. Down, 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 down. Good. Next, 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 next. Good. So, if they capture the ones that are between 120 and 130, you see the graph is starting to grow in the middle. Good. Down, down, down. Good. 124, yes, yes, yes. 135, no. 124, yes. Next, next. Good. The graph is growing in the middle. Good. Down, down, down. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Yes. Down, down. Squat. Good. Well done. Next, next. Good. Nice. 126. Yes. Move your body like this. Nice and slow. Slow, slow, slow. Good. Nice and good. Well done. 127. Yes. Down, 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 down. Good. Next. Next. Whew. No. Nice and slow. Slow, 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 slow. Like this. Good. 128. Yes. Down. Well done. Well done. 125. Yes. And down. Yes. Next. 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 Well done. One more. You had to go? Okay. Good. Right. Good. Yes. 129. Yes. Good. I tip it forward slightly. There you go. Not 103. 125. Yes. Down. Good. Down, 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 down. 127 is good. Down, down. Good. Well done. One more, one more, one more. Down. Well done. Good. That's it. And you can see that the graph is growing in the middle. Well done. One more. Go, go, go. Well done. Excellent. Give them a big round of applause. Woo. So you can see that if they get the right combinations, if they find the correct combinations, the graph starts to grow a peak in the middle, right? And it's flat on the sides and then a peak because there is a new particle there. Give them a big round of applause. You guys can go sit down. Well done. Ooh. Well done. Whew. The what? I'll give you it later, later, later. Good. Later. Right. Whew. So, what time are we on? So, the final thing. You have played all of my games. You have looked for particles. You have tested the particles.
did you find the Higgs today? How well did you do? Well, the computer will decide. So, to discover the Higgs boson today and win the Nobel Prize, the computer is going to take all of your performances and put them into the analysis. You have to reach the red line. Do you think you made it? Yes, confident? Confident? Okay, let's take a look. Oh. Easy, very, very easy, well done. So today, by playing those games so brilliantly, we can say that you rediscovered a Nobel-winning particle for yourselves, and you are now Nobel Prize winners. Give yourselves a big round of applause. Woo. Whew. So, well done. We are now going to finish with an explosion, yes? So, what time are we on? 48. John, are we good? We good, John? Okay, thank you, John. Right. We are going to finish with an explosion. I have some very, very interesting things. Whoop. I am destroying the stage. So, I have a lemonade bottle, very simple. I have some water, also very simple. I have something which is a little bit more interesting. Some dry ice. Anyone know what dry ice is? What is it made of? No. It is made of atoms, but it's carbon dioxide, right? Frozen carbon dioxide. In my collider, I also have some protons, yes? Here's what we're going to do. You don't see? Have some protons in there. We are going to take this bottle and we are going to put some of the dry ice inside. Now, does anyone know how cold dry ice is? Anyone want to guess? How cold is the dry ice? What temperature does carbon dioxide become a solid like this? Well done. Did you look on your phone? Minus 70, so it's very, very cold. I can't hold it very long. I put it inside the bottle. And I'm going to put about 100 grams inside the bottle. Right, I'm going to fill up the bottle. It's just going to take me about a couple of minutes. And then I'm going to take some water. And I'm going to put the water inside the bottle with the dry ice. Now, what temperature is the water in the bottle? Anyone? Yes. Anyone want to guess what temperature the water in the bottle is? Yeah, 12, 10, 15, something like this. Ow. It burns your hand if you grip it. It's very, very cold. So I'm going to put maybe a little bit more. Right, so that's about 100 grams in the lemonade bottle. And I'm going to take some water and I'm going to put it in the bottle. Oh. Now, what will happen to the carbon dioxide when the water goes in the bottle? Anyone want to tell me what the carbon dioxide will do? What will it start to do? Turn into a gas. What takes up more space, a gas or a solid? A gas. What happens if I put the lid on very, very tight so the gas can't escape? Yes? Now, this is going to be very, 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 very loud. If you don't like loud noises, bye-bye. Yes? But you have been warned. You have a warning.
So you can decide if you want to leave now. And I need some safety glasses. Where are my safety glasses? Are we ready? Okay. I'm not sure I am ready, but okay. Right. Oh, this is fizzy water. Interesting. A little bit more danger, you know? It's good. It's exciting. I don't know what's going to happen. Maybe I die. So we're going to put the water in the bottle. I'm going to put the lid on the bottle. And I'm going to put the bottle in the bin. And if you are very quiet, maybe you can hear what is happening. So, this is basically what happens in the particle collider, yes? Lots and lots of energy. Woo. Everyone is okay? 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 Good. This is what happens in the particle collider. We make lots and lots of energy, and that energy throws out new particles that we can then study. This is a nice way to finish the show. You did really brilliantly today. I'm so proud of you, and I hope you had a really good time. So thank you very much. Well done. If you would like to ask any questions, I will be over there. If you want to follow me or send me an email, these are all of my websites and TikTok and Instagram and things like this. So thank you very much. Huh? I need it for shows. You can buy them on Amazon. Like 10 zloty or something. It's very cheap. Sorry, I make a big mess. We tidy up. I tidy up quickly.
Gramy razem. Integrujemy. Inspirujemy do rozwoju. Inicjujemy działania. Wierzymy we współpracę. 41 miast i gmin. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce. You know, sometimes a name is more than just a name. So when the world comes up with everyday challenges, we reply. When it's time to move over, we reply. When ideas meet reality, we reply. When it's time to innovate, we reply. And when it seems everything's been said, we change. To the messages we reply. To the emails we reply. To the calls. To that call we reply. To haters, we reply. To stock phrases we reply. To stock videos we reply. To stock answers we reply. To invitations to coffees, to meetings, to parties we reply. And to the next challenge, we reply. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie. Innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. PKO Bank Polski. Było żywiołowo na tej scenie, był wybuch, były poszukiwania bozonu Higgsa. Pora chyba uspokoić emocje, chociaż i tak będzie na pewno się działo. Nasz kolejny gość udowadnia, że naukę można znaleźć wszędzie. Jest współautorem książek, między innymi The Science of Star Wars i The Science of Jurassic World. To człowiek, który zajmuje się popularyzacją nauki w bardzo, bardzo nietypowy sposób. Udowadnia, że rap może być o wszystkim. Może być o fizyce, może być o zjawiskach atmosferycznych i może być w ogóle o każdej dziedzinie nauk ścisłych. Już za moment na tej scenie specjalnie dla Was Jon Chase, który rapuje o fizyce. Możemy już, myślę, powitać go brawami. Jon Chase specjalnie dla Was. Thank you.
Katowice! Jak się masz? Good, dobra. So, my name is John, and I rap about science. Have any of you seen me rap before? Some of you? Good. That means I can do all of the same raps again, and it will be new for you. So, if you're into social media, you can find me there. So feel free, if you like what you hear, follow me, and you can check out more. So let's start with this one. Lepsi widok. Did I say it right? Okay, so this next rap is called A Better View. And it's how science and technology helps us to have a good view of the universe, of ourselves, and of the planet. Let's go. The universe is the oldest thing that we know. It started in a huge expansion many years ago. The heat was so intense that mostly photons used to show. But everything was cooling as the space began to grow. Eventually the particles cooled into atoms of hydrogen and helium, dispersing at random. Some of them gathered under gravity's attraction, becoming the stars of the galaxy's mansion. The number of inhabitants, numbers in the billions. Each star's size, mass and temperature's different. Our star has a family, they call it solar system, with planets and their moons and even rings going around them. The bigger outer planets are all mostly made of gas. There's asteroids, comets and giant clouds of dust. The rocky planet Mars gets its colour from rust, and it's half the size of Earth without the liquid on its crust. We left Earth's cradle, landed on the moon, put satellites in orbit of other worlds too, looking through the lenses to get a better view of the things that are distant or really minute. There's nanotechnology, robots en route, and silicon chips helping us to compute as the world spins round and round and round through the days. The future is all up to you. Life in the universe, everything in cycles, days into seasons, years into lifetimes. Birth is the start point, death is at the end line, but everything decays as we move forward in time. Earth is a system that's always in motion, mixing up the elements and causing commotion. Volcanic lava flows caress the oceans, or coastlines shaped by the force of erosion. The Earth's environment is perfect for life, containing all the elements we need to survive. Life thrives in the oceans, soars through the skies, whilst land-loving animals avoid eagle eyes. Many life forms disappeared through mass extinctions, caused by an ice age or comet's collision. For all of the survivors who are still in existence, the genes are a record of them traveling the distance. We left Earth's cradle, landed on the moon, put satellites in orbit of other worlds too, looking through the lenses to get a better view of the things that are distant or really minute. There's nanotechnology, robots en route, and silicon chips helping us to compute as the world spins round and round and round through the days. The future is all up to you. The cleverest life form on Earth's humankind. Plot the rising population on the graph, see it climb. Our towns are illuminated, so are the skies. The familiar nights are brightened by the amber lights. Petroleum extracted by the work of nodding donkeys. We should make use of more renewable energy. Electricity is vital to modern society. It's sent along the pylons and stored up in batteries. In the laboratories where science is embedded, many different particles are scattered and deflected. Using MRI scans, your brain is detected, or with a broken bone and X-rays recommended. We know that bacteria is the way we get infected, and how our inner bodies are so wonderfully connected. The bones and the muscle and the skin that surrounds it, it's given us the form that we all walk around in to leave Earth's cradle. Landed on the moon, putting satellites in orbit of other worlds too, looking through the lenses to get a better view of the things that are distant or really minute. There's nanotechnology, robots en route, and silicon chips helping us to compute as the world spins round and round and round through the days. The future is all up to you. Thank you. So we have a load of raps for you. Many have subtitles, so you can read along in case my words are too quick. Okay, that's me again. So we've got another rap, but for this one I need your help. Now in English, we got this thing called STEM, for science, technology, engineering and maths. But I translated it into Polish, and it doesn't make the same word. It sounds like natim. So in English it works, in Polish not so good. But this rap is about those four things. And
I need your help to rap it. Okay, so I'm going to split you guys up. Everyone on this side, you will be science. Can I get a science? Excellent. They're okay, weren't they? But you guys can do much better. You're going to be engineering. Can I get an engineering? You guys got to do better. But then, so I'm going to ask a question. When this hand goes up, you guys shout. And then when this hand goes up, you shout out. And then when both hands go up, everybody shouts, technology! You guys are going to do wicked. Now remember, you got to beat them, you guys got to beat them. Then everyone's just got to beat everyone, right? So let's give it a go, okay? I like to go on TikTok, and I like to sometimes put some videos up. So I'm going to do a test and see if you remember your lines. Science, engineering, then... Okay, so I'm going to say, what you know about STEM, mathematics and science, engineering, technology? Let's do it. Okay, so here we go. So I'm live here in Katowice for the Laser Science Festival, and we've got a wicked audience here. Audience, make some noise! Yeah. So I'm going to ask them a question, and I hope they remember their lines, all right? Let's see. Hope you guys are ready. What you know about STEM, mathematics and... Yeah, the rap's going to be 100 times better. Okay, this is about what jobs can you do if you study science, technology, engineering, and maths. So guys, what would you like to be when you grow up? Yes, Zubair, what would you like to be? I think I like to be a doctor, miss. Oh, excellent. And you, Lucia? Miss, I think I want to be a politician. Politician, very good. Oh, Carter? Me? I want to be a number-loving scientist, better recognized. Hope you're ready. When I was younger, I wanted to be a fireman. Now I'm older, I don't know where that fire went. Then I thought I could talk for the government, carry out my work for society's benefit. Now that I'm not a kid, my choice is important. A real opportunity to broaden my options. What could I be if I want to make a difference? Maybe an engineer, how about science? Well, I did it for my GCSEs. It never seemed to be something I'd achieve easily, but time and effort can boost the abilities. I guess it depends on how much that it means to me. I'm pleased to see these new medications. I would have been a doctor if I only had the patience. They make observations and build explanations, so estimations based on known information. So what you know about STEM, mathematics and... If you take a look back through history... Wait, stop. Well, that was okay. I give you about 3 out of 10. You get like 3.5 out of 10. We can do much better than that, right? So we're going to rewind and go again, okay? They make observations and build explanations and estimations based on known information. So what you know about STEM, mathematics and... If you take a look back through history, science or maths was born to solve mysteries. What you know about STEM, mathematics and... Laying foundations on a firm grounding and find new ways to adapt the surroundings. There's SCT, don't forget mathematics, putting numbers on the world, helping us to understand it. That's 1 + 1 to sum the basis of counting. Multiplication, division and subtracting. Maths is like a weapon that can help us understand, to blend our money better or measure a plot of land. They profited the taxman who kept it close at hand, while astronomers made calendars that gave us yearly plans. Maths is a study that can help us to relate different quantities, structures, spaces and change, measuring and calculating motions and shapes to reveal the hidden patterns that the universe makes. Never studying the shapes with Pythagoras' theorem, developing the decimals as powers of 10 wasn't there in the beginning, but we'll stick it on the end. With maths, the SCT is called STEM. What do you know about STEM, mathematics and... If you take a look back through history, science or maths was formed to solve mysteries. What you know about STEM, mathematics and... Laying foundations on a firm grounding to find new ways to adapt the surroundings.
So look around for a slice of the sciences. See them everywhere, there's a world of appliances. New devices and enticing images. Healthcare, pharmacies and all types of businesses. Making gadgets and telecommunication. With new ways to copy and store information. Exploring the universe to learn how it functions. Physics of the particles, the matter's in motion. Even the notion of realistic graphics requires that we have an understanding of the physics. Then a bit of chemistry is just as fantastic. The CDs and consoles are molded from plastics. Many roles make the most of a chemist. Just check your deodorant or any cosmetics. Complicated chemicals and stuff they invented are giving us materials we never have expected. So what you know about STEM? Mathematics and... If you take a look back through history, science or maths was formed to solve mysteries. What you know about STEM? Mathematics and science. Laying foundations on a firm ground and find new ways to adapt the surroundings. Yes! Well done, you guys. Boom. I must say, you guys were a lot louder than the people earlier. They were okay, but you guys, 10 out of 10. That was amazing. Right, so outside, it was snowing, wasn't it, a few days ago? And then sometimes it rains. Now, what does this have in common? There's water that falls from the sky. Now, there's a word for this, for any type of water that comes from the sky. And I learned it in Polish. Opad atmosferyczny. Yeah? Thank you. Okay. But in English, we call it precipitation. And that's what this rap is about. Now, you would have learned some of this at school. How does the rain come from the sky? But do you know what makes it snow? Well, if you want the answers, stay tuned for this rap. Anything but, and all day we have the torrential rain and very heavy winds battering this part of northern England. The prediction is for more to come. Precipitation. Water falls out the skies, rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the types falling over nations? Precipitation. Water falls out the skies, rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the types falling over nations? 71% of the Earth's surface is covered in water, just in case you didn't notice. Without it, all life on Earth would be hopeless. It travels in a cycle. Most of you know this. When the sunbeam streams in, bringing energy, some of the water evaporates readily, steadily, heading to a place that is heavenly. You're telling me that the sky's the limit? Well, it better be. The water is vapor. It's in a gas phase. The same amount of water, but in a bigger space. That's one of the effects when the temperature's raised. The less dense is raised to the top, the more dense is at the base. As the vapors get higher, the temperature falls. In the region of the atmosphere where the clouds soar, and the particles of water start to gather like a swarm. So they get so big that we can see them take form. That's condensation. From a vapor to liquid. Heavy droplets from a cloud get evicted. Many have prayed, suffering drought afflicted, but no more rain. Wondering where it drifted. Clouds bring moisture from evaporation. Then it condenses into precipitation. Drops in the highlands, the valleys, all regions. Then rivers transmit, the water flows back to oceans. Precipitation. Water falls out the skies, rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the tides falling over nations? Precipitation. Water falls out the skies, rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the tides falling over nations? The science of the weatherman is meteorological. Studying the atmosphere, they understand the rainfall. So water condenses into drops around particles, causing clouds that are flat, others more vertical. There's many types, but remember one. It's cumulonimbus, the ones where the waters come. These types of clouds are responsible for thunderstorms, but when the cloud's freezing, it drops sleet or hailstones. Hello? Hi, Jay. I heard weather. Okay. Why is it the snow and not the rain that is falling? Well, that's
that's a good question, Joe. Thank you for calling. Actually, I found the answer just the other morning. So here is the story of a cloud on a cold day. Welcome to the wonderful world of the snowflake. If you have an interest, do it for your own sake. And while I explain, please feel free to note take. Unlike rain where a liquid was caught up, snowflakes form from ice crystals of water, depending on the temperature and levels of moisture. Some are like needles, but stars are more popular. Dropping the symmetry of a six-sided prism. Watch snowflakes assemble each a little bit differently. They turn water vapor into a solid consistency, and that forms the snowflakes falling from above me. Precipitation. Water falls out of the sky as rain, sleet, hail or snow. But who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the tides falling over nations? Precipitation. Water falls out the sky as rain, sleet, hail or snow. Who knows why? The rules apply. The clouds fly in certain formations. What determines the tides falling over nations? Hello there. A spell of severe, disruptive and potentially treacherous weather is forecast to spread across the UK in the next 24 hours. The Met Office are warning of this. It's rare, though, that they put out a warning of extreme weather, but that is what we have currently. Snow everywhere. Look familiar? That was Opad Atmosphericzny. Yeah. And thank you, look, you were awesome. You guys were like, I was just like, okay, yeah, we can do that. All right. So, I got time for a few more raps. And actually, I always ask which one everyone wants next. And they always say this one. So that's what we're going to get. This one is called a genetica. Guess what it's about? Yeah, easy, isn't it? It's about jeans. Who's heard of jeans? Hands up if you heard of jeans. Look, I don't mean trousers. Jeans, that's right. Not skinny jeans. Right. So it's like, right. Now, I'm going to do a question I want you to answer. I'm going to say, so let's talk about jeans, and I want you guys to say, I don't mean trousers. Yeah? Here we go. Okay, let's try it. So let's talk about jeans, and Okay, right. And we're going to try it a bit closer. I'm going to follow my hands. It's like, don't mean trousers. Are you ready? So let's talk about jeans, and Yeah. Okay, so this is all about genes. How they appear, how they work within our bodies and life on the planet Earth. How did we come up with the idea of DNA? How do we know how genes work? It's all in this rap. Talk about jeans, and I don't mean trousers. A countless amount is in life all around us. But how to account for life's behaviors and structures? It's a question receiving many answers from cultures. The origins of life has long caused confusion. Then Charles Darwin wrote a book that offered a solution. From the origin of species was his way of introducing how life had survived by divergent evolution. That every living thing had to come from a parent. Each living thing can become a bit different. Gregor Mendel was the first to show how this happened. By crossbreeding pea plants and pondering the patterns. By 1953, Watson and Crick were on the case. They were the dynamic duo that deciphered DNA. Must be in a double helix like a spiral staircase. G's married to C's, T's fed to A. So let's talk about genes, and as a key feature of characteristics, they can help identify kids and relatives. So we need to be reflecting on the benefits. Talk about genes, and to be informed and debating the ethics. Just remember it's okay to be a skeptic, but work with the facts and be fair as a critic. We all have traits passed on through inheritance, traits that were built from genetic instructions. Some are recessive, others are dominant. When it comes to species, the genes are the government. From a single cell, your identity can be known. The information is stored on the chromosomes. With 23 pairs in nearly every cell you own, they're bundled in the nucleus, that's their home. Now chromosome pairs have particular schemes, and sequenced along them are different genes. With the rest of the cell, they form a team that turn amino acids into protein. The protein is vital to life everywhere, from the blood in our veins to our growth and repair. But genes can mutate or become impaired and create proteins that harm our welfare. So let's talk about genes, and
as a key feature of characteristics. They can help identify kids and relatives, so we need to be reflecting on the benefits. Talk about genes and to be informed and debating the ethics. Just remember it's okay to be a skeptic, but work with the facts and be fair as the critic. Over the years many have peered through microscopes, learning how life gets built from genetic codes. But a gene doesn't read like a horoscope. It won't tell your future, but it can bring a little hope. Because some genes are linked to diseases, as random mutations cause flaws in sequences, replacing those hopes as the hope for gene therapies. Like ironing up genes or ironing out the creases to decrease the chance of illness is pleasing. Like hay fever tablets to help avoid sneezes. But for genetic disorders, there's a way of revealing potential risks in our lifetime called genetic screening. I hear some of you screening out designer babies. And are we cheating nature by resorting to technology? Use genetic engineering, we must use it ethically by making sure we know the risks of using such a remedy. Talk about genes and as a key feature of characteristics. They can help identify kids and relatives, so we need to be reflecting on the benefits. Talk about genes and to be informed and debating the ethics. Just remember it's okay to be a skeptic, but work with the facts and be fair as a critic. Yeah, so that was Genetica. So we have space for about one more. Thank you. So, here's one that I haven't done here yet. I'm going to try and say it. Ingenierowi? Yeah? Oh, okay, there. So this is all about ingenierowi, or engineers. And it's about what different types of jobs do you have if you were to become an engineer. And there are so many different types of engineers in the world, it's ridiculous. But I'm going to tell it to you in this rap. So this one is called Engineers. Actually, let me have some water first. Let's go. Go back to when civilization started. Most of the world had yet to be charted. I bet you're glad that the wheel was invented. Part of the earliest in engineering. Add pivots and gears and levers and ancient weaponry built by Archimedes. The military has changed through the centuries, giving engineers a major role in the armies. Technology provides an advantage, so a lot of the time new discoveries are guarded. But as the world started sharing knowledge with each other, the Industrial Revolution came from steam power. Electricity took away some limitations as the world became smaller from new communications. Now cooperation is the best way forward. With the work of engineers, the future's all good. Imagine if we didn't have engineers, if one day we woke up and they'd all disappeared. What then? Well, our troubles would multiply. The modern world would be struggling to survive. No vehicles, no roads, heating or lights, no computer systems or internet sites. Oh no, you'd be using a pen to write, with a book reading under the candlelight. Engineers have made transportation through networks, vehicles and mass automation. From the streets to the railway stations, the depths of the sea and even the space station. Everything man-made starts in the mind, but research and development can take a bit of time. So engineers are needed who can do good designs and help bring new ideas to the production lines. Engineers learn how to see things differently. Solving a problem is a daily activity. Applying innovation and true creativity to improve and maintain our public facilities. High visibility, jackets and hard hats. Engineering works on the roads and the train tracks. It's easy to think they only work with their hands, but a lot of engineers are busy using their minds. Imagine if we didn't have engineers. If one day we woke up and they'd all disappeared. What then? Would our troubles would multiply? The modern world would be struggling to survive. No vehicles, no roads, heating or lights. No computer systems or internet sites. Oh no, you'd be using a pen to write, with a book reading under the candlelight. The ability to design can go pretty far. It's the reason that humanity can reach to the stars. Putting satellites in space and sending robots to Mars. You can get a job at NASA if you're up for the task. Engineers improve lives the whole world over by providing new sources of energy and water. We also know inventions can make them famous, like the clockwork radio by Trevor Bayliss. These days it's amazing to recognize all the many ways engineers are identified. Some are specified as being specialized, but overall it's the role we must emphasize.
It's an enterprise that people persevere to produce new technology by using their flair. So you're looking for a challenge or an exciting career? Consider becoming one of tomorrow's engineers. Imagine if we didn't have engineers, if one day we woke up and they all disappeared, what then? Well, our troubles would multiply. The modern world would be struggling to survive. No vehicles, no roads, heating or lights, no computer systems or internet sites. Oh no, you'd be using a pen to write, with a book reading under the candlelight. Thank you so much, Katowice. So I have been Jon Chase, and I hope you have had an awesome time. If you want to catch me on TikTok, sciencerapper.etsy. If you want to catch me on YouTube, Twitter or Insta, use the name Ork Kuiper. So take a picture, join it up, have a great time exploring science. See you later.
Działamy razem. Integrujemy. Inspirujemy do rozwoju. Inicjujemy działania. Wierzymy we współpracę. 41 miast i gmin. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce. You know, sometimes a name is more than just a name. So when the world comes up with everyday challenges, we reply. When it's time to move over, we reply. When ideas meet reality, we reply. When it's time to innovate, we reply. And when it seems everything's been said, we change. To the messages we reply. To the emails we reply. To the calls. To that call we reply. To haters, we reply. To stock phrases we reply. To stock videos we reply. To stock answers we reply. To invitations to coffees, to meetings, to parties we reply. And to the next challenge, we reply. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie. Innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. PKO Bank Polski.
zdjęć, a w obudowie z flamingami. Uczciwego znalazcę prosimy, aby przyniósł telefon do Centrum Dowodzenia przy Scenie Głównej w sali audytorialnej.
Tu gramy razem. Integrujemy. Inspirujemy do rozwoju. Inicjujemy działania. Wierzymy we współpracę. 41 miast i gmin. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce. You know, sometimes a name is more than just a name. So when the world comes up with everyday challenges, we reply. When it's time to move over, we reply. When ideas meet reality, we reply. When it's time to innovate, we reply. And when it seems everything's been said, we change. To the messages, we reply. To the emails, we reply. To the calls, to that call, we reply. To haters, we reply. To stock phrases, we reply. To stock videos, we reply. To stock answers, we reply. To invitations to coffees, to meetings, to parties, we reply. And to the next challenge, we reply. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie. Innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. PKO Bank Polski.
właściciel czeka przy centrum dowodzenia sali wielofunkcyjnej przy scenie głównej. Strefa Chorób Poprzemysłowych serdecznie zaprasza na performance o Jolancie Wadowskiej-Król do sali numer 22-23 na pierwszym piętrze.
Tu gramy razem. Integrujemy. Inspirujemy do rozwoju. Inicjujemy działania. Wierzymy we współpracę. 41 miast i gmin. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce. You know, sometimes a name is more than just a name. So when the world comes up with everyday challenges, we reply. When it's time to move over, we reply. When ideas meet reality, we reply. When it's time to innovate, we reply. And when it seems everything's been said, we change. To the messages, we reply. To the emails, we reply. To the calls, to that call, we reply. To haters, we reply. To stock phrases, we reply. To stock videos, we reply. To stock answers, we reply. To invitations to coffees, to meetings, to parties, we reply. And to the next challenge, we reply. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie. Innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. PKO Bank Polski. Siódmy Śląski Festiwal Nauki Katowice to miejsce i to wydarzenie, które pozwala Wam, drodzy uczestnicy, doświadczyć bardzo różnych rzeczy. Można wziąć udział w wykładach, można wziąć udział w przeprowadzaniu eksperymentów, można posłuchać rapu, jak to było jeszcze niedawno na tej scenie. Ale ja mam do Was pytanie, drodzy uczniowie, bo tutaj przede wszystkim uczniów widzę wśród publiczności. Czy Wy, i teraz poproszę rękę do góry, jak się zgadzacie z tym, czy Wy kiedyś mieliście taką sytuację, że zostaliście wywołani do odpowiedzi przez nauczyciela i chcielibyście się z tym nauczycielem
zamienić miejscami. I to wy, żebyście zadawali mu pytania. O, takie nieśmiałe dosyć głosy. Nigdy nie chcieliście przez moment wy zapytać o coś nauczyciela? No pięknie. Będziecie mieli teraz taką szansę. Drodzy moi, już teraz na tej scenie debata nauczyciel do tablicy. Taką szansę, żeby zapytać o to, co chcecie, o co tylko chcecie. Nauczycieli, najlepszych nauczycieli, którzy są finalistami nagrody imienia profesora Józefa Pietera. Taką szansę da wam Gabriela Kaczyńska, dziennikarka Radia Katowice, która dla was poprowadzi to wydarzenie. Zapraszam na scenę. Brawa dla uczestników tego wydarzenia. Witamy Was bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie na 7. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze odwiedzić tych wspaniałych stanowisk, to polecam, chociaż nie wiem, czy dnia Wam dzisiaj wystarczy. Dziś trochę role się odwrócą, dziś to wy będziecie pytać nauczycieli, a mamy przed sobą nauczycieli naprawdę wyjątkowych, najlepszych nauczycieli z województwa śląskiego, nauczycieli, którzy brali udział w konkursie imienia profesora Józefa Pietera. Finalistami konkursu zostali Ewa Wawoczny, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu. Dzień dobry. Finalistką jest również pani Edyta Dufek, nauczycielka języka angielskiego w 2. liceum ogólnokształcącym Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Czy pani Edyta do nas dotarła? Być może jeszcze dotrze. Finalistą jest także Krzysztof Smyczek, nauczyciel w zespole szkół nr 6 imienia króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Dzień dobry. A laureatką Nagrody Pietera została Halina Pospieszałowska, nauczycielka w ogólnokształcącej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Bytomiu oraz w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 2. stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wielkie brawa! Z nami są również uczniowie. Maja Lipś, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach i uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej 1. stopnia w Sosnowcu. I jest z nami również Olaf Mikołajczyk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 1. i 2. stopnia w Bytomiu. I jest również z nami Alicja Gawińska. Alicja jest po waszej stronie. Alicja, pokaż nam się. Uczennica klasy skrzypiec, także w ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 1. i 2. stopnia w Bytomiu. Alicja ma mikrofon, Alicja rządzi tym mikrofonem. Jeżeli będziecie mieć pytania, Alicja będzie do was podchodzić, tak żeby was było słychać. Alicja też, mam nadzieję, będzie pytać naszych gości. Olaf, zaczynamy. Tak, słychać mnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Może zaczniemy od laureatki nagrody profesora Pietera. Pani Halina Pospieszałowska jest laureatką tego konkursu. Mam do Pani pytanie. Bo uczy Pani w szkole muzycznej, dlatego mam pytanie, jak muzyka może wpłynąć na edukację? Jak muzyka może rozwinąć człowieka i czy biologia ma jakiś związek z muzyką? Bo ja jeszcze bym chciała wyjaśnić tym, którzy nie wiedzą, że mamy 2 rodzaje szkół muzycznych. Tutaj was tak trochę wprowadzę. Mamy szkołę taką, do której chodzi Maja. Jest to szkoła popołudniowa, czyli Maja chodzi do jednej szkoły oświatowej, czyli od godziny 8 powiedzmy do 15, a po południu chodzi do szkoły muzycznej i tam uczy się tylko muzyki i przedmiotów ogólnomuzycznych. Natomiast Olaf chodzi do szkoły ogólnomuzycznej, tak w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, czyli przychodzi do szkoły na godzinę 8, spędza w niej dużo więcej czasu, ale za jednym zamachem ma i muzykę, i również te przedmioty, których uczycie się wy w szkole oświatowej. No i właśnie nasza pani profesor uczy w takiej szkole muzycznej, ale uczy biologii. Więc odpowiadamy na pytania Olafa. Tak, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, biologia w szkole muzycznej, ogólnomuzycznej nie jest priorytetem. Jest to przedmiot
powiedzmy, który musi być realizowany według podstawy programowej, natomiast priorytetem są przede wszystkim lekcje instrumentu, są lekcje teorii muzyki. Natomiast mogę powiedzieć, że nawet biologia jako przedmiot nieegzaminacyjny przydaje się uczniom w wielu aspektach, bo układ nerwowy, który jest przedmiotem nauczania biologii, bardzo ładnie i mocno kształtuje się właśnie pod wpływem muzyki. Gra na instrumencie tworzy wiele synaps, rozwija umiejętności, rozwija mózg, poszerza możliwości, tak, intelektualne, wydolność mózgu. Poza tym kolejna sprawa. Uczniowie w szkole muzycznej są zobowiązani do popisów, konkursów, koncertów, a to wiąże się ze stresem. I znowuż mamy zastosowanie biologii w szkole muzycznej, ponieważ jeżeli trzeba opanować stres, oczywiście ten minimalny stres pozytywny zawsze działa mobilizująco, natomiast często jest to ten stres niedobry, wiążący się z wydzielaniem kortyzolu i trzeba to przyhamować. Jeżeli uczeń wie, jak zadbać o higienę układu nerwowego, to też jest wartość dodana biologii w szkole muzycznej. Dobrze, dziękujemy pani bardzo. Teraz pani Ewa Wawoczny, polonistka. Mam do pani pytanie, ponieważ wiem, że prowadzi pani zajęcia nie tylko w sali lekcyjnej, ale też w sądzie, w sali kinowej. Jaka była najciekawsza lekcja, którą pani prowadziła i na jaki temat ona była? No tutaj na to pytanie przede wszystkim mogliby odpowiedzieć moi uczniowie i absolwenci, ale na pewno są to lekcje właśnie te poza szkołą, one najbardziej pozostają w pamięciach uczniów. Jest to tak zwany outdoor learning, czyli na przykład omawianie lektury Ania z Zielonego Wzgórza czy Tajemniczy Ogród, no chyba najlepiej omawiać w Tajemniczym Ogrodzie. Lekcje takie tajemnicze, historyczne można omawiać leżąc na podłodze w muzeum. Przede wszystkim albo symulacje rozpraw sądowych, no zdecydowanie lepiej przeprowadza się na sali sądowej. Więc ja myślę, że dla każdego coś miłego. Że to nie tylko siedzenie przed telefonem, czy tabletem, czy przed komputerem, ale także wciąganie właśnie w jakieś escape roomy, w ciekawe zabawy. To są lekcje niezapomniane. Czy taka wiedza właśnie poza szkołą, chociażby też tutaj na Festiwalu Nauki, łatwiej jest przyswajana przez uczniów? Oni wtedy szybciej łapią to, co do nich mówicie? Myślę, że tak, bo to jest nauka przez doświadczanie. Igor Łobiński ze Szkoły Podstawowej Zamkowej z Radzionkowa. Klasa 1B. Czeka na opiekunkę przy punkcie informacyjnym obok sceny głównej w sali wielofunkcyjnej. Czyli jeżeli czegoś doświadczymy, to chyba szybciej się nauczymy niż przez formę podawczą, kiedy wychodzi nauczyciel na środek klasy i tylko wykłada i mówi te mądrości przez 15 minut czy tam dłużej. Wydaje mi się, że trzeba doświadczać i samemu coś zrobić. Właśnie praca metodą projektu, wszelkie wyjścia, czy chociażby tutaj doświadczanie jest zdecydowanie lepszą formą nauki. Dobrze, dziękujemy pani Ewie. A propos doświadczeń, pan Krzysztof Smyczek w swojej szkole wraz z uczniami od podstaw stworzył pracownię. Mam do pana pytanie, jak ta pracownia powstawała, co znajduje się w takiej pracowni i jak uczniowie może pomagają panu w tej pracowni, jak ona pomaga w zajęciach? Gdy rozpoczynałem pracę w szkole w 91 roku, nie w 2001, no to przychodząc do szkoły powstawało technikum elektryczne i akurat nie mieliśmy pracowni, na których badamy silniki, instalacje, uczymy się obsługiwać mierniki elektryczne, elektroniczne, układy elektroniczne. Wówczas jeszcze w szkole funkcjonowały prace dyplomowe i w ramach prac dyplomowych uczniowie ostatnich klas maturalnych technikum elektrycznego, elektronicznego, no pod moim kierunkiem budowali stanowiska dydaktyczno-pomiarowe, ucząc się w ten sposób również i pomagając młodszym kolegom w zdobywaniu wiedzy. Tak to wyglądało powoli. No, dodatkowo jeszcze mogę dodać, że opracowałem taki zestaw ćwiczeń i do każdego takich zajęć dydaktycznych i w sugestii uczniów taki skrypt został wydany, uczniowie mogli zakupić dzięki radzie rodziców i ten skrypt był jednocześnie ich zeszytem.
To już wiemy, czym nasi wspaniali goście, najlepsi nauczyciele w województwie śląskim się zajmują. Czas teraz na kolejne pytania. Jaki powinien być współczesny nauczyciel? No właśnie, współczesny nauczyciel to? Ja sobie tutaj napisałam z TikToka, ponieważ TikTok jest też... Słuchajcie, pani profesor ma ściągę. Mam ściągę. Legalną, pozwalamy. Dziewczyna z TikToka napisała: nauczyciele zasłaniają się podstawą programową i mówią, że to przez nią nauka w szkołach wygląda jak wygląda. A ty wiesz, że to bzdura i jedynie przykrywka braku chęci zmian, podejmowania nowych form i metod pracy oraz chęci dzielenia się wiedzą i wspierania uczniów. Więc jeżeli nauczyciel weźmie sobie do serca takie słowa z TikToka, zwykłej dziewczyny, zwykłej uczennicy, to chyba zrozumie, że nadszedł czas na zupełnie nowe metody nauczania, że te dobre wartości można i trzeba podawać w nowy sposób. No właśnie, bo uczycie w szkole już od jakiegoś czasu, te zmiany zauważacie, czy wam jest łatwo, no właśnie, wejść w taką zmianę zaproponować w szkole swoim uczniom? Jeżeli chodzi o przedmioty takie zawodowe, no to jest siłą rzeczy, ponieważ tworzymy również projekty i uczestniczymy w targach wynalazczości, staramy się jednak być na bieżąco z tą techniką, natomiast trzeba brać pod uwagę, że uczniowie są szybsi od nas. To nie ulega wątpliwości. To z mojego doświadczenia wiem, zupełnie inaczej przedstawialiśmy i prezentowaliśmy wiadomości, umiejętności w latach 90., zupełnie inaczej w latach początkowych 2000., a zupełnie inaczej teraz to wygląda już po tym czasie pandemii. Także tutaj myślę, że cała oświata mocno przyspieszyła, jeżeli chodzi o sposoby przekazywania wiedzy, środki, warsztat dydaktyczny. Dobrze, dziękujemy bardzo. Pierwsza B czeka na opiekuna przy punkcie informacyjnym obok sceny głównej w sali wielofunkcyjnej. Takie przerywniki tutaj mamy i one pewnie będą nam się dzisiaj tutaj dość często pojawiać. Dobrze, kolejne pytanie do Państwa. Jak uczyć, żeby zaciekawić? Jak zaciekawić ucznia, który w gąszczu tych wszystkich lekcji od 8 do 15 ma akurat zwrócić uwagę na wasz przedmiot? Jak zaciekawić ucznia? Jakie są metody, żeby zbliżyć ucznia do edukacji? Jeżeli chodzi o mój przedmiot, biologię w szkole muzycznej, to jest to dosyć duże wyzwanie, ponieważ wcześniej uczyłam w zwykłej szkole rejonowej. Mając pracownię biologiczną, nie było problemu z zaciekawieniem uczniów przedmiotem, ponieważ żywe organizmy, obserwacje tych organizmów praktycznie za ścianą już były samym przedmiotem zaciekawienia uczniów. Natomiast w szkole muzycznej nie mam pracowni biologicznej i tutaj wyzwanie, w jaki sposób uczniów zaciekawić, zainteresować tym przedmiotem. Praktyka, oczywiście, więc przede wszystkim wyjścia w teren, lekcje w terenie, miejsce, gdzie możemy na żywo doświadczać przyrody, zjawisk przyrodniczych. Oprócz tego uczniowie sami proponują różnego typu projekty. Prowadzimy hodowlę od czasu do czasu w klasach. Sami uczniowie projektują te hodowle, sami określają zasady, przeprowadzają je. Oczywiście wiąże się to z ocenami bardzo dobrymi, ale też taki jest cel i założenie, żeby skoro jest inwencja, jest aktywność, jest chęć poznawania zjawisk biologicznych, przyrodniczych, żeby to się przekładało na oceny. I to jest takie właśnie samo napędzające się koło, taki mechanizm. Panie profesorze, jak zaciekawić uczniów? W szkole technicznej chyba jest trochę łatwiej, bo tam już takich, że tak powiem, przypadkowych uczniów nie ma. Tam już przychodzą uczniowie z konkretnym pomysłem na siebie. Różnie to bywa, bo w tym wieku to i zainteresowania, i patrzenie na świat się zmienia i to jest naturalne. Natomiast tutaj łatwiejsza jest u mnie korelacja pomiędzy przedmiotami, ponieważ mam pracownię elektryczną, a pracownia to są ćwiczenia, to jest praca w grupach. Jeżeli ja mam również przedmiot teoretyczny, to łatwiej jest mi wytłumaczyć, dlaczego muszą się nauczyć pewnych wzorów, bo bez tych wzorów nie ma możliwości rozwijania urządzeń.
musimy mieć te podstawy, żeby rozumieć, co budujemy, jak obsługujemy. Dziękuję. I dlaczego pewnych rzeczy nie można robić, żeby nie stworzyć niebezpieczeństwo i dla siebie, dla innych, a ponieważ takie zawody jak technik elektryk, no to co my wykonujemy, czy później nasi absolwenci, no nieprawidłowości w pewnych względach, no to nie są w ogóle dopuszczalne, więc tutaj muszą wiedzieć. Natomiast te laboratoria, no to pomagają szczególnie, żeby zobaczyć, że uczę się na innym przedmiocie teoretycznym, więc ja muszę jednak się skupić, a potem patrzę się, że to się mi przydaje od razu na innym przedmiocie. No i tak to wygląda. Dobrze, dziękujemy bardzo. Mam pytanie, ponieważ szkoła jednoznacznie kojarzy nam się z ocenami i tutaj nie ma o czym mówić. Oceny to jest podstawa, ale czy musi być tym głównym fundamentem? Mam pytanie, jakie są systemy, sposoby motywujące ucznia, nie tylko oceny? Jak można zmotywować ucznia do działania? Może pani Ewa ma pomysł, jak zmotywować ucznia? No ja czekam na ten moment, kiedy w Polsce nie będzie ocen, bo jednak na razie oceny są motywacją dla ucznia, ale pochwały i dostosowanie zadań do umiejętności i talentu danego ucznia. No i przede wszystkim uczenie w ciekawy sposób, tak jak ja bym chciała, żeby mnie uczono. Więc jeżeli to wszystko, te wszystkie warunki będą spełnione, to i uczeń będzie zmotywowany do pracy. W Islandii, kiedy byłam, to tam zauważyłam właśnie taki właśnie system motywowania uczniów, że to uczeń ma sam zrozumieć, że uczy się dla siebie, a nie dla mamy, nie dla oceny i nie dla pani. Jeżeli to zrozumie, zawsze będzie miał motywację. No właśnie, i tutaj się na chwilkę zatrzymajmy, bo coraz więcej w Polsce już pojawia się szkół. Na razie są to szkoły niepubliczne, gdzie się odchodzi od oceniania uczniów. Nie ma ocen cyferkowych, są oceny opisowe, te na koniec. Czy wy uważacie, że to jest dobry sposób? Bo zdania są podzielone i w jednej ze szkół na terenie województwa śląskiego, w gminie Łazy w szkole w Rokitnie Szlacheckim, nie ma też tych takich negatywnych ocen, czyli tych powiedzmy jedynek, tylko jest hasło jeszcze nie, czyli jeżeli dziecko jest wywoływane do odpowiedzi, a nie umie, to mówi ja jeszcze nie potrafię. No i jest obawa, że ten uczeń tak będzie sobie to przeciągał, no i nagle w klasie 8 nie będzie umieć podstaw matematyki. Czy to jest dobry sposób? Brak ocen w szkole. Jest to jakiś sposób na to, by uczniowie zaczęli uczyć się dla siebie, a nie dla ocen? Bo też pewnie często zdarza się tak, że zadajecie jakieś pytanie, zadajecie jakieś zadanie uczniom, a uczeń zaraz zwraca kolejnym i pyta, a czy to będzie na ocenę? Ja jestem gotowa na odejście od ocen, natomiast nie wiem, czy uczniowie i ich rodzice są na to gotowi obecnie. Chyba bardziej rodzice nie są na to gotowi, bo jednak rodzic cały czas oczekuje od dziecka ocen, a już byłoby świetnie, gdyby to były oceny jak najlepsze. Ale jest to jakiś sposób, tak? Odejście od ocen. Jak najbardziej. A czy wy byście chcieli, żeby w szkole nie było ocen? No właśnie, powiem wam szczerze, jak byłam w tej szkole w Rokitnie, robiłam tam reportaż, to żaden uczeń nie powiedział, że chciałby wrócić do oceniania cyferkowego. Wszyscy byli za ocenami opisowymi. Kolejne pytanie. Dobra komunikacja z nauczycielami naszych dzieci to świetny sposób na wsparcie procesu szkoleniowego. Czy zatem jest dobra komunikacja i jak ją wypracować? No właśnie, bo tej komunikacji bardzo dużo mówimy, o komunikacji rodzica z dzieckiem, że to jest podstawa w tej chwili. A jak to jest w szkole? A jak jest w szkole? Wydaje mi się, że takie ludzkie podejście do ucznia przełamuje wiele barier. I jeżeli uczeń widzi, że nauczyciel to też człowiek, jeżeli uczeń widzi, że nauczyciel jest przyjazny uczniowi, to likwiduje się pewna bariera i nawiązuje się porozumienie. To jest przełamanie pierwszych lodów, ale to też w kontekście tego, o czym mówiliśmy w poprzednim pytaniu, ułatwia ocenianie, bo uczeń, jeżeli widzi, że nauczyciel jest zainteresowany dobrem ucznia, że jest zainteresowany tym, żeby uczeń nauczył się tego, czego powinien się nauczyć, co będzie dla niego dobre, uczy się chętniej. Ja tutaj może jeszcze w kontekście poprzedniego pytania nawiążę, jeżeli chodzi o naukę o człowieku.
Uczniowie często pytają, dlaczego ja mam się tego uczyć? Chociażby dlatego, że uczysz się o własnym organizmie, żebyś wiedział, gdzie jaki narząd jest położony, jak działa, co się dzieje w momencie, kiedy źle będziesz traktował ten narząd, czyli będziesz żył powiedzmy niehigienicznie, niezdrowo i co robić wtedy, kiedy na przykład narząd zachoruje. Więc tutaj uczenie się nawet dla takiej wiedzy, dla siebie jest dla nich ważne. A dobra komunikacja ułatwia właśnie też motywację, przyspiesza motywację do uczenia się. Na pewno wiele łatwiej jest, jeżeli jeszcze nauczyciel ma klasę wychowawczą, bo tutaj przełamanie tych barier personalnych ułatwia i komunikację między uczniem i nauczycielem i nauczanie swojego przedmiotu. My tych pytań jeszcze mamy przygotowanych sporo, ale teraz mam do was pytanie, czy wy chcielibyście zapytać naszych gości i o co? Jeżeli są osoby chętne, proszę się zgłosić. Alicja z mikrofonem podejdzie. Są chętni do zadawania pytań? Widzicie, wcale to nie jest takie proste, jak się wydaje. Alicja ma pytanie. Może ode mnie pytanie. Czy praca nauczyciela to dla Państwa jest tylko praca, czy to jest może coś więcej? Prosimy. No jeżeli tu jesteśmy, to pewnie odpowiedź sama się nasuwa, że oprócz tej pracy, która tutaj jest określona w pewnych ramach godzinowych, lekcyjnych, prawda, no to żyjemy tym, co wykonujemy, co robimy, z tym kontaktem z młodzieżą. Czerpiemy również z tego, że mamy ten kontakt z ludźmi młodymi, którzy się zmieniają. Patrzymy na to, jak się rozwijają. To jest też dodatek taki niewerbalny, niepoliczalny tego wszystkiego, co my uzyskujemy od was. Także jak najbardziej. Myślę, że tutaj to jest oczywiste, że nie tylko po to przyszliśmy do szkoły i trwamy w tej szkole mimo zmian różnych, niekoniecznie na lepsze, bo tak to obserwujemy, prawda? Jesteśmy jeszcze i potrafimy jakoś nawiązać tą współpracę z młodymi ludźmi. Jeszcze w odpowiedzi na to pytanie, myślę, że dla nas nauczycieli wartością dodaną jest to, że mając kontakt z młodzieżą, z dziećmi i z młodzieżą, ciągle jesteśmy młodzi, bo was odczytujemy na bieżąco, rozumiemy, więc to jest nasza wartość dodana, zachęcająca do takiej właśnie komunikacji. Kiedy byłam mniejsza, to uczyłam wszystkie misie w domu i wszystkie lalki. Prowadziłam dzienniki i nawet pisałam dyktando 30 razy z błędami, żeby potem móc to sprawdzić i się tam denerwować, że ktoś zrobił błąd. Więc to mi chyba zostało i uczę z pasją. I to uczenie z pasją jest właśnie kluczem do tego, że jesteśmy w dobrym czasie, w dobrym miejscu. Jeżeli macie nauczycieli, których może źle wspominacie, to może są to ludzie, którzy może nie uczą z pasją. Natomiast my tutaj wiemy, że musimy tak uczyć, żeby nie nudzić, żeby przekazać wszystkie wartości w najciekawszy sposób. No, skoro o pasji mówimy w takim razie, czy nauczyciel z pasją to więcej niż nauczyciel? To przede wszystkim na nauczyciel przez duże N. Czy są pytania? Możecie pytać, o co chcecie. Może co nauczyciele robią w wolnym czasie, czy myślą o uczniach, co ich motywuje w ich działaniach. Jak to jest, wracacie do domu i rozpamiętujecie, że ten mógł się nauczyć, a się nie nauczyła, taki zdolny, a znowu przypałował? Znaczy gdzieś tam przeżywamy, ale nie do tego stopnia. Ja w wolnym czasie zajmuję się ruchem rycerskim, odtwarzam średniowiecze, jeżdżę na zamki. Mam 68 sukienek średniowiecznych i praktycznie cały weekend spędzam na innych zamkach. Kaligrafuję, rzucam nożami, strzelam z łuku, tańczę tańce średniowieczne. No i potrafię rozgraniczyć znaczy w zasadzie nie rozgraniczyć, wykorzystać tą pasję w szkole. Prosimy Panią o odpowiedź również. Dokładnie tak jak pani Ewa, nie przeżywam aż tak bardzo sytuacji w szkole, ale mimo wszystko zdarza się, że myślę, dlaczego
coś się zadziało tak, nie inaczej. W kontekście przygotowania się nawet na następny dzień również myślę, jak podejść do pewnych spraw, które się zadziały, czyli w moim życiu prywatnym również ta szkoła się przewija w myślach. Natomiast jeśli chodzi o moje pasje, to przede wszystkim wędrowanie po górach. Wędrowanie, wędrówki górskie to jest to, co lubię najbardziej i czytanie literatury. Także dwie zupełnie skrajne sprawy, aktywna i pasywna fizycznie, ale to jest to, co też daje mi siłę i regeneruje mnie po pracy w szkole. Jeżeli chodzi o mnie, ponieważ mieszkam na wsi, to oprócz takich aktywności jak jazda na rowerze, to uprawiam ogródek i to mi akurat daje dużo satysfakcji i takiego odpoczynku od tego zgiełku, bo prawda jest taka, że szkoła to nie jest miejsce zbyt spokojne, prawda? Więc tutaj można odreagować. To jest taki mój odpoczynek. Szkoła uczy czy wychowuje? No właśnie, bo to jest takie pytanie, które bardzo często gdzieś tam się pojawia i bardzo często mówi się, że właśnie szkoła powinna wychowywać. Jak to jest? Powinna uczyć czy wychowywać? No ja myślę, że my wychowujemy się ciągle, ponieważ jeżeli mamy kontakt z rówieśnikami, prawda, oni nas kształtują. W pewnym wieku zdecydowanie kształtują, prawda, bo mamy ten okres buntu, tak jak ja tutaj czy koleżanka uczymy w szkole średniej, prawda, to nawet wiemy, w których klasach jest taki dołek z wychowaniem, bo hormony buzują, bo wszystko inne jest ważne, tylko nauka jest obok, a przecież to, co się dzieje na lekcjach, to nie tylko ta wiedza przekazywana, ale to umiejętności interpersonalne, kontaktu z młodzieżą, kontaktu z nauczycielem, umiejętność pójścia, tak jak w technikum, do zakładu pracy, znalezienia się w nowym środowisku. I tak jak rodzice wychowują, tak samo my wychowujemy was w szkole, ale również wy wpływacie na nasze postrzeganie świata i my się zmieniamy wszyscy, więc szkoła uczy, bo ma uczyć, ale automatem nie ma możliwości, żeby nie wychowywała, prawda? Czasami jest tak, że ta szkoła oddziałuje w negatywny sposób, bo tak samo jak uczniowie są lepsi, gorsi i nauczyciel też czasami, że tak powiem, odbiera te negatywne bodźce, tak samo zły nauczyciel może właśnie powodować jakąś traumę nawet po wyjściu z tej szkoły, bo tak często bywa, że ci nauczyciele, którzy są bardzo ostrzy, to są doceniani dopiero po czasie, jak wyjdziemy ze szkoły, prawda? Ja akurat tak nie mam, ale tak jest. Wiem, że to się docenia, jak się pójdzie na studia, bo tak ja również jak technikum kończyłem, to fajnie, że tak było, bo teraz mam luźniej, prawda? Albo w pracy, bo to nauczyłem się pewnych rzeczy, które wydawały mi się błahe, a mi się to przydaje w domu. Te umiejętności, które były obok. I ta wiedza ogólna, bo tutaj często mówi się, że inżynier, to wiedza techniczna, podstawowa, matematyka, jak najbardziej. Natomiast to, co jest obok, czyli literatura, kształtuje nas. Ja tutaj podam taki mały przykład z wychowania. Miałem wspaniałą panią wychowawczynię, która mnie uczyła, była polonistką. Nie byłem dobry z języka polskiego, szczególnie ortografia to jest makabra po prostu, ale pani odeszła na macierzyński i przyszedł nauczyciel, który uczył nas i był opiekunem w domu dziecka. On był fascynatem teatru. Teatr telewizji w poniedziałek był. Myśmy musieli oglądać i robić recenzję na wtorek, bo był język polski z każdego spektaklu telewizyjnego. Nauki mieliśmy bardzo dużo i mówiąc szczerze, ciężko mnie namówić na jakikolwiek spektakl teatralny. Chodzę na koncerty, chodzę do operetki, natomiast rzadko kiedy to już żona musi wyciągnąć, żeby iść do teatru, więc to jest takie, że trzeba mieć wszędzie umiar w tym wszystkim. Także dziękuję. No właśnie, a może pani Halina, pani Ewa pamiętają coś ze swojej wcześniejszej edukacji, może jakieś miłe momenty, może coś, co się zmieniło, może są jakieś różnice między edukacją, która była kiedyś?
jaka jest teraz, a jaka może być za 10 lat, 20? Na pewno system podawczy się zmienił, natomiast wszystko, co u mnie miłego spotkało w szkole, ja przeniosłam do mojej szkoły, ponieważ mój guru polonistyczny był tak wspaniałym nauczycielem, może z jego powodu zostałam też polonistką i wcielam te jego pomysły przerobione przeze mnie na moim polskim i dla mnie jest to świetne źródło, właśnie to z mojej szkoły. Ja na pewno przeniosłam z mojego nauczania jako ucznia do swojej pracy właśnie taki dobry kontakt nauczyciel-uczeń, ponieważ moja nauczycielka historii ze szkoły podstawowej była takim moim wzorem nauczyciela, jest moim wzorem nauczyciela, gdzie w tamtych czasach, dawno temu, potrafiła być bezpośrednim nauczycielem, jednocześnie wymagającym. Nie było łatwo dostać 5 u tej pani, ale mimo wszystko, jeżeli rozmawiała, to rozmawiała jak człowiek z człowiekiem. I to mnie zainspirowało, to mnie zachęciło. Aha, można tak. Dlatego to jest coś, co mi najbardziej utkwiło w pamięci z czasów mojej bytności w szkole jako ucznia. Czy macie jakieś pytania? Daję wam kolejną szansę. Jest jakieś pytanie z publiczności do naszych nauczycieli? Nie macie odwagi? Alicja? W takim razie, dlaczego bycie nauczycielem? Dlaczego jesteście nauczycielami? No właśnie, skąd pomysł, by zostać nauczycielem? To może i ja powiem, że idąc na studia nie zamierzałam zostać nauczycielem, zamierzałam pracować w laboratorium, realizować się naukowo jako biolog, a najlepiej biotechnolog, bo wtedy wchodziły nowinki genetyczne, więc biotechnologia była moją pasją. Ale były praktyki w szkole, ponieważ miałam również na studiach metodykę nauczania biologii i po kolejnych lekcjach obserwowanych, przeprowadzonych stwierdziłam, a może i tak to zostało. Zostałam nauczycielem. Prosimy. No, u mnie to takie było wahanie pomiędzy pracą dziennikarską, bo jestem po dziennikarstwie, podróżowaniem, a uczeniem w szkole. No, wygrało uczenie w szkole, ale co nie znaczy, że nie można pisać do różnych czasopism i podróżować. I realizuje się po prostu pod każdym względem. To ja wam powiem, że z panią Ewą mamy wiele wspólnego, jak tak teraz słucham. Ja jako dziewczynka też miałam dziennik prawdziwy szkolny, bo mam mamę nauczycielkę już na emeryturze, ale przemycała mi dziennik, więc miałam dziennik, miałam misie, w którym robiłam sprawdziany, ale pójdę o krok dalej. Miałam też linijkę drewnianą taką długą i lałam te misie po łapach, tak jak kiedyś nas lano w szkole. Więc mama wiedziała dokładnie, kto oberwał i za co. I miałam zostać nauczycielem języka polskiego, tak jak moja mama i jak moja siostra. Na szczęście nie dostałam się na filologię polską. Mówię na szczęście, bo przez przypadek trafiłam do radia i od ponad 20 lat kocham to, co robię nad życie. A wiem, że nauczycielem bym chyba nie mogła być, ale to nie oznacza, że no może nie uczę, ale troszeczkę w tym kierunku się też realizuję. Bo wspólnie z Mają przygotowujemy takie lekcje przyrody na antenie Radia Katowice. Zachęcam was do słuchania Ekoranek wczoraj na żywo z tego właśnie miejsca. Tak więc z panią Ewą tu mamy trochę wspólnego, ale z panią Haliną również, bo kocham góry i kocham czytanie, także jeszcze wracamy do naszego pytania, skąd pomysł, by zostać nauczycielem? W technikum akurat w Jastrzębiu, gdzie uczę, w 1991 roku powstało technikum elektryczne, bo podstawowa to była szkoła górnicza. Poszukiwali nauczyciela, akurat wówczas był kłopot na rynku pracy, a że skończyłem studia akurat w 1991 roku, no to złożyłem podanie i zostałem przyjęty. No i tak powoli i zostałem. Powiedzcie mi, drodzy nauczyciele, bo często myślę bardzo krzywdząco. Mówi się o nauczycielach, że ciągle narzekają, że nie mają czasu, że za mało zarabiają, a przecież oni mają tyle wolnego i wakacje, i ferie, i wszystkie dni okołoświąteczne. Jak wy reagujecie na coś takiego? Bo to wcale do końca tak nie jest, prawda? Że wam jest tak bardzo lekko.
i tak fantastycznie. Bo często pewnie to słyszycie. A co ty tam wiesz o pracy? Idziesz na 4 godziny, wracasz do domu i masz luz blues, wakacje 2 miesiące, ferie 2 tygodnie, plus inne pozostałe dni. Co sobie wtedy myślicie? Tak, ta cisza jest bardzo wymowna, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Czy są jakieś pytania z publiczności? Śmiało pytajcie. Macie przed sobą najlepszych nauczycieli w województwie śląskim. Możecie pytać o co tylko chcecie. Nie ma odważnych. Alicja? To tutaj pytanie. Kim są dla Państwa uczniowie? Tylko osobami, które czegoś trzeba nauczyć, czy może podopiecznymi? Uczniowie są też moimi nauczycielami. I właśnie bardzo źle, że nie zadajecie pytań, ponieważ ja z moimi uczniami zawsze rozmawiam i pytam się, a jaką dzisiaj chcecie lekcję? O gramatyce czy o ortografii? A dzisiaj gadamy czy piszemy? I oni współtworzą tą lekcję. Moi uczniowie też właśnie prowadzą lekcje. Dostają jakieś zagadnienia, wcielają się w postacie i prowadzą lekcje. Więc jeżeli nie będziecie zadawać pytań, nie będziecie rozmawiać z nauczycielami, nie będziecie przedstawiać im jakby swoich potrzeb i swojego punktu widzenia na lekcję, no to nauczyciel zawsze będzie tylko wykładał, uczył o tych zaimkach, rzeczownikach, a właśnie o to chodzi, żeby współtworzyć lekcję z nauczycielem. Jak jest fajna klasa, która fajnie współtworzy, to lekcja jest niezapomniana. Nie trzeba wychodzić na dwór, nie trzeba wychodzić do muzeum, czy gdzieś tam, nie wiem, na jakieś Złote Góry. To lekcja w klasie, w sali lekcyjnej może być świetna. Niezapomniana właśnie poprzez dyskusję. I to jest też to uczenie z wychowaniem, że pomiędzy tymi zaimkami, przydawkami, rzeczownikami można świetnie wychowywać właśnie poprzez rozmowę. Pani Halino, czym dla Pani są uczniowie? Bo Pani troszeczkę ma do czynienia z innymi uczniami, to są młodzi artyści. Często chodzący z głową w chmurach. Może tak, może pozytywnym nie. słowa znaczeniu oczywiście. Tak, oczywiście. Są zakręceni, wiem po Mai, która potrafi się ubrać na lewą stronę i zauważyć to dopiero wieczorem, albo w ogóle nie zauważyć. Zgadza się, są zakręceni i to zakręceni pozytywnie, bardzo pozytywnie, ale oprócz tego to są osoby, które twardo stąpają po ziemi, bo mają dużo spraw do ogarnięcia, dużo więcej niż gdyby chodzili tylko do jednej szkoły, prawda? Maja, coś wiesz pewnie na ten temat. Także tutaj jest też większa obowiązkowość. Natomiast dla mnie uczniowie, tak tutaj jak pani Ewa powiedziała, są również nauczycielami, bo po pierwsze, wymieniając wspólne poglądy na temat muzyki, uczę się coś, w czym nie jestem dobra, bo nie skończyłam szkoły muzycznej, więc uczę się czegoś od moich uczniów. Ponadto, biorąc też pod uwagę rozmowy z nimi, zachęcam ich do aktywności, oni sami zresztą chętni są do wszelkiego typu projektów, więc przychodzą, mówią, będzie temat, na przykład, będzie rozdział o komórce. Czy możemy zrobić pracę projektową? Mówię, dobrze, jak sobie to wyobrażacie? Oni mówią, ja koryguję, wspólnie ustalamy, jest praca projektowa ustalona, więc to, o czym pani Ewa mówiła, działa najlepiej, dlatego że wtedy obie strony są zainteresowane. Uczniowie nauczeniem się, a ja nauczeniem ich tego, co powinni wiedzieć. Panie profesorze, kim dla pana są pana uczniowie? Ja to tak w klasie porównuję, że tworzymy taką załogę statku okrętu, gdzie jesteśmy, ja takim kapitanem, bo nauczyciel powinien być tym kapitanem. Czasami potem już w ostatnich klasach jest kilku takich bosmanów, którzy ciągną to wszystko. Natomiast ta szkoła średnia to jest takie przejście od jednego portu do drugiego. Później albo wpływamy na ocean już życia, albo przejmują to następni, czyli na studiach, ale co jest ważne, sam kapitan okrętu nie poprowadzi. Jeżeli nie ma relacji, nie ma współpracy i w klasie, czyli nie ma tej środowiska, nie ma empatii wzajemnej, wsparcia, no to zaczyna być kłopot i, że tak powiem, dryfujemy troszeczkę. A są klasy takie, że idziemy z wiatrem. Tak to ja odbieram.
Nasza lekcja powoli dobiega końca, dzwonka na przerwę nie będzie, więc na koniec mam takie pytanie do was, bo w klasie trafiają się uczniowie różni, bardziej zdolni, mniej zdolni uczniowie, którzy już mają pasję, ale wśród nich bywają tacy, którzy nie interesują się niczym. Nie interesuje ich historia, biologia, matematyka, język polski, języki obce. Jak zaciekawić ucznia jakimś kierunkiem nauki? Jak go zainspirować? Co zrobić, by choć odrobinę tej nauki polubił i w nią wszedł? Mogę powiedzieć tak. Znaleziono granatowy plecak ze zdjęciem białego konia do odebrania w punkcie informacyjnym przy scenie głównej na sali wielofunkcyjnej. Często uczniowie mówią, że lubię uczyć się biologii, bo lubię panią, tak? Albo lubię uczyć się matematyki, bo lubię panią z matematyki. I myślę, że to jest klucz, że jeżeli nauczyciel będzie dla ucznia po prostu człowiekiem, będzie nawiązywał dobre relacje, będzie w kontakcie z uczniem, to uczeń będzie chciał się uczyć danego przedmiotu. I my takich nauczycieli wam oczywiście życzymy, życzymy wam nauczycieli z pasją. Takie miejsce jak to, jak Festiwal Nauki, to miejsce, gdzie uczniowie mogą się zainspirować, mogą się zarazić nauką? Jak najbardziej. Akurat w sobotę tutaj nasi uczniowie ze szkoły naszej z Jastrzębia prezentowali swoje projekty i my wystawiamy się na targach międzynarodowych. Jutro uczestniczymy w targach w Warszawie. Byliśmy akurat w październiku, końcówkę października w Norymberdze, gdzie zdobywali złote medale, więc jak najbardziej. To jest wspaniałe. Coś takiego trzeba podglądać, patrzeć się, uczyć się, jak najbardziej. A czy wam podoba się 7. Festiwal Nauki w Katowicach? Podoba wam się? Podoba wam się. Tacy widzę, jesteście troszeczkę... Już zmęczeni tymi wszystkimi atrakcjami, które po prostu ich przytłoczyli, ale... Atrakcji jest całe mnóstwo, ponad 1000 aktywności przygotowanych w tym roku przez ponad 2000 i naukowców, i popularyzatorów nauki. To wszystko oczywiście dla was. Korzystajcie, podglądajcie, inspirujcie się i bawcie się dobrze. Ja dziękuję naszym wspaniałym gościom. Przypomnę, naszymi gośćmi byli najlepsi nauczyciele, zwycięzcy w konkursie imienia profesora Józefa Pietera. Laureatką nagrody Pietera jest Halina Pospieszałowska, nauczycielka w ogólnokształcącej szkole muzycznej w Bytomiu, a także w szkole drugiego stopnia, także szkole muzycznej w Katowicach. Finalistkami zostały Ewa Wawoczny, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu, i pani Edyta Dufek, która do nas niestety nie dotarła, ale być może jeszcze tutaj się pojawi, oraz Krzysztof Smyczek, nauczyciel w zespole szkół nr 6 Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, a także nauczyciel w Centrum Kształcenia Praktycznego też w Jastrzębiu-Zdroju. Byli z nami Maja i Olaf, uczniowie szkół muzycznych, była także Alicja, także uczennica szkoły muzycznej. Dziękujemy wam bardzo. Bawcie się dobrze, udanego pobytu właśnie tutaj w Katowicach na 7. Śląskim Festiwalu Nauki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Moi drodzy, Śląski Festiwal Nauki Katowice to także konkursy i przyszedł czas na ogłoszenie wyników głosowania publiczności w konkursie Młodzi dla Przyszłości Śląska. W ramach tegorocznej edycji festiwalu zaprosiliśmy uczniów województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie Młodzi dla Przyszłości Śląska. Uczniowie zgłaszali propozycję szkolnego projektu naukowego do jednej z 5 stref tematycznych. I był to projekt skierowany do tych osób, które na co dzień pracują nad konkretnym projektem badawczym i chcieli się nim pochwalić. Pomysły miały prezentować nam rozwiązania na to, jak nauka zmienia życie. Co ważne, partnerem konkursu jest województwo śląskie. Najlepsze propozycje szkolne zostały włączone do programu 7. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, a ich autorzy znaleźli się w gronie wystawców. Ich pracę przez cały dzień dzisiaj mogliśmy oglądać we foyer audytorium i oddawać głosy na najbardziej interesujące stoisko. Przyszła teraz pora na to, żeby nagrodzić tych, którzy wygrali. Nagrodę wręczą pani Urszula Koszucka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, którą zapraszam tutaj na scenę, i pani Anna Chrobok, dyrektor Kolegium Studiów Politechnika Śląska. Zapraszam obie panie bardzo serdecznie tutaj do mnie. Dzień dobry, drogie panie, a ja chyba mogę ogłosić, to jest ten moment. Nie trzymajmy już młodych ludzi w niepewności. Decyzją publiczności, nagrodę specjalną, nagrodę publiczności otrzymuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach za projekt Football Makes History. Zapraszam was tutaj, moi drodzy, na scenę. To jest ten moment, zaraz zobaczymy tych, którzy zostali docenieni przez publiczność 7. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Stańcie z przodu, moi drodzy, żeby było miejsce dla fotoreporterów. Jest teraz czas. To kto z was, drodzy nagrodzeni, przedstawi ten projekt króciutko i opowie nam tutaj, na czym polegał wasz projekt, bo może nie wszyscy go zobaczyli, to teraz jest szansa o nim usłyszeć. Zapraszam. Tu mikrofon do dyspozycji. Jakby pani się krótko, jakby się pani jeszcze mogła krótko przedstawić i przedstawić swój zespół tak na początek. Dzień dobry, Anna Skiędziel, ja jestem nauczycielką historii, WOS-u, edukacji regionalnej właśnie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach. I tu jest część tak naprawdę zespołu, bo to są dwie moje fantastyczne koleżanki, które tutaj teraz właśnie nas nagrywają, Agnieszka Swoboda i Edyta Stańczyk, które również ze mną koordynują ten projekt. Brawa dla nich w takim razie, pań, które się schowały. I 1/4 naszej grupy uczniowskiej, Kuba Czembor, Jacek Leśniowski, Kacper Kinel, Natalia Rozpędowska i Alicja Malgrab. I jeszcze tutaj też gdzieś pochowani gdzieniegdzie są nasi właśnie uczniowie. To jest 20 uczniów, którzy od prawie już 2 lat pracują nad projektem wykorzystania piłki nożnej w nauczaniu historii. To jest tak krótko, aczkolwiek wykorzystujemy ją również do innych celów omawiania takich WOS-owych spraw związanych z dyskryminacją, rasizmem, antysemityzmem, korupcją, nierównością itd. Ale my się koncentrujemy głównie na
na historii i na tym, żeby nawiązać jak najściślejszą współpracę z regionalnymi klubami. I mamy ich 5 w projekcie, to jest Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, GKS Katowice, Polonia Bytom i Klub Sportowy Rozwój w Katowicach. I wraz z nimi przygotowujemy właśnie historie, które piłkarskie, no, wydobyte właśnie, przebadane przez uczniów, każdy z nich tutaj ma swoją indywidualną historię i 3 najlepsze są filmowane. No jesteśmy właśnie w trakcie i pisania artykułów w języku angielskim, bo to się wszystko odbywa w tym języku, publikowania tych artykułów na stronie projektu. To jest strona międzynarodowa, gdzie no, praktycznie cała Europa, specjaliści w dziedzinie piłki nożnej, historii publikują również, więc to jest wielkie wyróżnienie dla uczniów. No i przygotowujemy 3 5-minutowe filmy właśnie o 3 najciekawszych historiach, które wygrały, bo jesteśmy już po znacznej części naszego projektu. To chociaż jedną tę historię może pani ujawnić, która będzie sfilmowana? Mogę ujawnić wszystkie 3, bo to nie jest żadna tajemnica. Poprosimy. Jest tutaj historia Natalii o Gerardzie Cieśliku i słynnym meczu z 1957 roku ze Związkiem Sowieckim, gdzie Gerard Cieślik właśnie na Stadionie Śląskim strzelił 2 gole. I ciekawostką jest to, że dowiedział się o tym, że gra z radia przy wieczornej kolacji. Mamy historię Zbigniewa Wilka, jednego z 9 górników zamordowanych w czasie pacyfikacji kopalni Wujek. On grał właśnie w Rozwoju, więc to też taka historia właśnie związana teraz z Grudniem. I 3. historia tutaj Karola, właśnie o Eryku Tatusiu, bramkarzu Ruchu Chorzów, o którym poszła jeszcze przed II wojną światową plotka, jakoby miał umrzeć właśnie w Niemczech po zakończeniu meczu, no i no, taki ówczesny fake news i o tym też właśnie ta historia opowiada. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja sobie pozwolę jeszcze wywołać do tablicy dziewczyny, bo to, że chłopcy się interesują piłką nożną, to tutaj na Śląsku jest w miarę oczywiste. A wy, jak podeszłyście do tego, jak padła propozycja? Nie stresujcie się. To ja podejdę do was, żebyście się nie bały. Na co dzień nie interesujemy się piłką nożną w takim stopniu jak nasi koledzy, aczkolwiek sama idea projektu o przybliżeniu regionalności i w ogóle historii klubu, no po prostu bardzo nam się spodobała, dlatego zdecydowałyśmy się wziąć udział w projekcie. Widzicie, nie było tak strasznie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie wszystkim. Oczywiście pani przewodnicząca, zapraszamy tutaj do mikrofonu. Czy może wygodniej będzie z tym? Właśnie, myślę tak. Ja tak stanę sobie z boczku, bo chciałam tak pogratulować przede wszystkim naprawdę pięknego wyniku, ale też pogratulować wszystkim osobom, które dzisiaj podchodziły do konkursu i zaprezentowały piękne prace. Myślę, że my jako już trochę starsi z panią profesor możemy być spokojni, że nauka będzie w dobrych rękach i że rozwój naszego województwa będzie prawidłowo przebiegał. Wszystkim gratulujemy naprawdę i liczymy na potężne zaangażowanie już w następnej edycji. No, sport rzeczywiście jest ważny, ale mam do was pytanie, jak tak interesujecie się sportem. Jak nazywał się Stadion Śląski inaczej? Jak na niego mówiliśmy? Kocioł Czarownic? Brawo, jednak się znają. Kocioł Czarownic. Wszystkiego dobrego. Czy pani dyrektor też chciałaby pogratulować? Ja tylko króciutko serdecznie wam gratuluję, jesteście najlepsi, a my w uczelniach śląskich czekamy na was. Gratulacje. Krótko, konkretnie, bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy wam jeszcze raz bardzo serdecznie tego pomysłu i tego, że jesteście zaangażowani i staracie się szukać nowych dróg, również paniom jako nauczycielkom tego, że staracie się szukać różnych dróg do zainteresowania młodych ludzi, także historią. Gratulujemy wam bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie Młodzi dla Przyszłości Śląska. Nagrodźmy ich jeszcze raz brawami. A ja dziękuję za obecność wszystkim tym, którzy postanowili wziąć udział w 7. Śląskim Festiwalu Nauki Katowice, szczególnie widzom, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem serwisu YouTube. Do zobaczenia w styczniu. To będzie pierwszy z 50 tygodni Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Do zobaczenia.